Three, two, one. No, dobra, dawaj. Dzień dobry, Dzień dobry. witajcie moi mili na 15 odcinku naszego wspaniałego, jedynego we wszechświecie podcastu goleniowego. Dzisiaj jesteśmy troszkę późną porą, zaczynamy, ale nic złego się nie dzieje. Nie bez przyczyny tu jesteśmy o tej godzinie. Słuchajcie, po pierwsze buława zostanie przekazana koledze Rafałowi. Dzisiaj tematy są ciężkie, a on jest mocniejszy niż ja, więc będzie prowadził sobie podcast po swojemu. Ja natomiast z drugiego rzędu będę sterował tak, żeby było ładnie, przyjemnie. Zwróćcie tylko uwagę, że się role dzisiaj troszkę odwróciły i to Rafał zauważył. Mamy białego wilka, czarnego japura, czyli jest, że tak powiem, biało-czarne. Mamy magiczną liczbę 30. Kto tam chce, to sobie te kodeksy i te inne sobie posprawdza. Karne, że tak powiem, kodeks pracy. No, tych kodeksów mamy sporo, więc paragraf 30, jedziemy z tematem. Będzie się działo. Jesteśmy nie do końca przygotowani, ale stwierdziliśmy, że już czas kolejny odcinek naszego gadanego podcastu rozpocząć, nagrać, zrealizować, udostępnić. I póki jeszcze, że tak powiem, emocje są na normalnym poziomie, to ja Wam już teraz, na samym początku tego podcastu życzę udanych wakacji, wspaniałej pogody, choć na razie mamy dramacik delikatny z początkiem lipca, jak to nagrywamy, więc Rafałku, czyń swoją powinność. To jest. Dziękuję bardzo za buławę, dziękuję za wstęp. Witamy Was serdecznie, widzowie. Trochę nas nie było, ale z drugiej strony nic się nie dzieje bez przyczyny. Jak to mówi taki jeden Snow, i wszystko w życiu ma swój sens i czas, i ten podcast też taki ma. Czemu? Bo chyba trochę mieliśmy jeszcze materiału poglądowego do obserwacji, żeby się wypowiedzieć. Słuchajcie, temat tego podcastu już mi się tworzył w głowie i nie tylko mi, bo temu tam lewoskrzydłowemu też w czasie naszych prywatnych rozmów, wymiany poglądów, w których się w większości zgadzamy, czasami się uzupełniamy, a czasami się różnimy, ale o to chodzi w życiu. Ale w tym temacie, co dzisiaj rozmawiamy, raczej we wszystkim się zgadzamy, bo podobnie patrzymy na tradycyjne golenie. Wiecie co? Tytułem dzisiejszego, bo przeważnie tytuły to my tworzymy po nagraniu podcastu, ale ogólnie rzecz biorąc, wiemy po prostu, o czym chcemy rozmawiać. Ale dzisiejszym tytułem będzie ewidentnie co psuje tradycyjne golenie. Może to tak trochę dziwnie zabrzmi, ale jest parę podpunktów. I najbardziej zabawne, słuchajcie, w tym wszystkim, że w większości są to rzeczy, które nie do końca mają coś wspólnego z tradycyjnym goleniem, oprócz jakiejś tam otoczki. I to jest jakiś fenomen po prostu. I trzeba chyba nakreślić parę słów, trzeba parę rzeczy zasygnalizować. Dla niektórych może to być kontrowersyjne, dla niektórych nie. Moim zdaniem, tak jak obserwuję sobie z boku, a wiecie, że wilki tak mają, że pokazują się na swoich zasadach w określonym momencie, a ogólnie obserwują, wnioskują i myślą, co by tutaj ciekawego zobaczyć i czemu tak się dzieje i jak zareagować. Temat jest taki, słuchajcie, lato się zaczyna już za oknem, chociaż bardziej to jest symulacja Sahary, a później na przemian z symulacją jesieni. No ale powiedzmy, że lato się zaczęło kalendarzowe i wydaje mi się, że fajny to jest taki moment, żeby sobie powiedzieć parę słów i najzwyczajniej w świecie nakreślić pewne rzeczy, że w tym sezonie ogórkowym, urlopowym, przy jakimś goleniu czy coś, może by sobie co niektórzy, może społeczność, może obserwujący, może oglądający nas po prostu przemyśleli parę rzeczy i na spokojnie, na chillaucie tym właśnie wakacyjnym ustosunkowali się sami przed sobą, bo wiecie co, to jest chyba najważniejsze, żeby o tych rzeczach, o których rozmawiamy, ustosunkować się sami przed sobą i trochę wyjść z pewnego trendu, który się zakorzenił
nawet zabunkrował w naszej społeczności tradycyjnego golenia. Na początek, bo mamy okres mundialowy, zadam Ci, Łukaszu, jedno takie małe pytanie. Jaki jest nasz sport narodowy, Twoim zdaniem? Słuchaj, to jest bardzo podchwytliwe pytanie. To sport narodowy. Nie wiem, muszę się przyznać, że wielkim fanem, kibicem piłki nożnej raczej nie jestem. Ostatnio, jeśli pytasz mnie bezpośrednio o mundial, czy oglądam, śledzę, czy to nie. Jeżdżę motorkiem, cieszę się z każdej, że tak powiem, minuty spędzonej na nim. Natomiast nasz polski narodowy sport, no to kiedyś pani od fizyki mówiła, żeby wszyscy skończyć się pod wódką z piwem. To może o to chodzi. Natomiast tam, gdzie dwóch Polaków, zawsze trzy opinie, więc być może tym tropem byśmy poszli, choć troszeczkę tak w ciemno tutaj, że tak powiem, tą odpowiedź, bo zaskoczyłeś mnie, nie uzgadnialiśmy takich podchwytliwych pytań. Natomiast tak, no wydaje mi się, że sport narodowy to lubimy sobie pofantazjować, zwłaszcza po alkoholu. Wiesz co, tak, to jest środowisko tego, jaka jest moja odpowiedź, bo moim zdaniem oprócz tego, że uwielbiam piłkę nożną z wielu względów, na dobrym poziomie i mundial oglądam, ale nie o tym dzisiaj. Wiesz co, moim zdaniem, i to jest bardziej pod kątem właśnie tego, o czym dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować, nasze, że tak powiem, burze mózgów, nasze myśli, przemyślenia. Naszym sportem narodowym jest wojna polsko-polska. Od wielu, wielu setek lat, moim zdaniem, w każdym, absolutnie każdym etapie, jak sobie tak patrzę, od środowiska ogólno szeroko pojętego, bo polityka w tym kraju już dawno się opiera na dwóch albo kilku, ale głównie dwóch plemionach, które się tłuką pałami po głowach i tę toksyczność ładują do domów, niestety, ale nie o polityce tutaj dzisiaj. Bynajmniej nie o tej, bo o jakiejś na pewno. Poniższe społeczności, bo ogólnie rzecz biorąc tak, jesteśmy, homo sapiens ogólnie rzecz biorąc lubią i powinny i z genetyki, z założenia od Darwina i w każdym kierunku powinny być stadnymi społecznościami. I są. Problem jest taki, że lubimy tworzyć sobie jakieś grupy, które w swoim kierunku nie do końca mają pozytywne emocje, to jest raz, i niestety te emocje przekuwają się na jakieś dziwne zaszłości, jakieś dziwne emocje, jakieś dziwne, wrogie, niepotrzebne sytuacje, które po jakimś czasie, i tutaj też moim zdaniem tak będzie, już nie do końca każdy rozumie, po co tak naprawdę ma jakieś pretensje do drugiej osoby. Ważne, żeby je mieć, bo to nakręca jakiś sens, to daje jakąś dopaminę, czy jakąś kwestię, która gdzieś z tyłu głowy siedzi i nakręca do absolutnie idiotycznych, niepotrzebnych, zbędnych eskalacji na mniejszym lub większym poziomie, bo zamiast stanąć z boku, bo ja zawsze tak twierdzę, że największą jakością człowieka jest w momencie, gdy potrafi wyjść z samego siebie, stanąć z boku bez emocji, popatrzeć właśnie w taki wilczy sposób, na chłodno, zatrzymać trochę to, co nam gdzieś tam w głowie się kręci, i popatrzeć z boku, czy dana reakcja, dana sytuacja, dany konflikt, czy dane zachowanie ma sens. Czy to w ogóle coś wnosi, czy to jest po prostu sztuka dla sztuki. I moim zdaniem w naszym społeczności tradycyjnego golenia, już przechodząc do sedna sprawy, właśnie tak się dzieje. Powiem, od wielu lat już na początku sobie obserwowałem naszą społeczność, tak po prostu gdzieś tam gość się golił tradycyjnie, nabierał wprawy, nawbierał jakości sam przed sobą dla siebie i obserwował sobie, co tu się ciekawego dzieje. Tak, nie jestem z czasów brzytwy, jestem z czasów golarzy.pl, nasze jedyne forum, które mamy, i cieszę się, że tam trafiłem, bo tam fantastyczna społeczność jest i świetni ludzie i no przede wszystkim pasja, którą wszyscy wyznajemy, jest tam, a dokładnie powinna być.
często, gęsto jako motto przewodnie, ale no powiedzmy, że jest, no po to powstało, po to ludzie się tam zrzeszyli i tak dalej. Są też grupy facebookowe, sami administrujemy jedną, jesteśmy na innych. Są kanały wreszcie YouTube'owe, które sami prowadzimy i zrzeszamy też jakąś społeczność. I dochodzi czasem, wiesz co, do jakichś dziwnych takich eskalacji zbędnych na mniejszym lub większym poziomie, które powodują kilka problemów, które dzisiaj chcielibyśmy przeatakować, ale zawsze kończy się to jakąś tam wojenką większą, mniejszą, polsko-polską. I to jest moim zdaniem jakaś taka nasz sport narodowy od czasów, gdy królowie odeszli w zapomnienia, dali nam sejmiki, dali nam tak zwaną demokrację, to Polak Polaka zawsze musi i tak dalej, nie? Słownie czy niesłownie. Chcesz powiedzieć po prostu kolokwialnie o gównoburzach, tak zwanych. Tak już całkiem Tak, spłycając temat. tylko wiesz co, Bez tego nie potrafimy, nie? gównoburze czasami eskalują do poziomu religii wręcz. Do jakiegoś zacietrzewienia na poziomie hardkoru po prostu, którego ja nie do końca rozumiem i nie wiem po co on wnosi, po co sobie ludzie to robią, po co to w ogóle się dzieje i to jest destrukcyjne, wiesz, bo Zgadzam się. tradycyjne golenie w tym momencie gdzieś jest na boku, bo wydaje mi się, że punktem przewodnim w tym momencie jest jakiś taki moment odreagowania na drugiej osobie albo na drugiej społeczności dla samej zasady odreagowania. Powód się znajdzie i przeważnie też ludzie są, tak jak mówiłem wcześniej, okopani w tych swoich bunkrach. Problem jest taki, że tworzą się jakieś grupeczki. Te grupeczki potworzyły sobie bunkry przeciwatomowe, a nawalają się kamieniami. Siedzą w tych kaskach, tłuką się tymi kamieniami, w sumie nie wiem o co chodzi. Ważne, żebyśmy siedzieli w tym bunkrze i tłukli się, no bo tak. Problem jest inny, a jeżeli nie chcesz, to cię wrzucimy do któregoś bunkra i też będziemy cię tam nawalać kamieniami, no bo przecież taka jest zasada. Problem jest inny. Ja cały czas się pytam i to jest motto w sumie. Co psuje tradycyjne golenie w tego podcastu, ale przede wszystkim też, gdzie w tym wszystkim jest tradycyjne golenie, bo pewne te aspekty, o których dzisiaj mówimy i będziemy mówić, to moim zdaniem to psują właśnie tą tradycyjną golenie, tą otoczkę, tą jakość, bo zaczęliśmy już od samego forum i mamy jedno, zostało jedno. Cieszmy się, że jest, bo dla jasności, żeby nikt na samym już wstępie nie wpadł na jakiś genialny pomysł, że my tu chcemy zaklinać rzeczywistość, my tu chcemy wymuszać na kimś coś. Nie każdy sobie na swoim podwórku robi co chce, ale jak widzę po prostu pewne zachowania określonej społeczności, to czegoś nie rozumiem, bo na przykład forum, na którym byłem, jestem i mam nadzieję będę, bo nie widzę powodu, żeby tam nie być. Powiem szczerze, w ostatnimi czasy bardzo, ale to bardzo dużo fantastycznych ludzi z niesamowitym doświadczeniem odeszło po prostu, bo pewne rzeczy się dzieją. Samo forum z założenia jest po to, żeby tradycyjne golenie propagować, żeby zrzeszać ludzi i chwała za to administracji, że chciało im się stworzyć forum, gdzie jest takie miejsce i możemy się całkowicie tam spotykać, rozmawiać, wymieniać poglądy i tak dalej. Problem jest taki, że jeżeli się tam wkrada albo tematy poboczne, które tworzą jakieś emocje zbędne, totalnie toksyczne. Na szczęście dużo osób już odeszło toksycznych. Problem jest taki, że patrząc na to wszystko, odeszła masa ludzi bardzo wartościowych, fantastycznych golarzy i na zasadzie forum, ale też na zasadzie golenia się, na zasadzie pasji, którzy niesamowitą wiedzę wnosili nam na tym forum i ogólnie są znani w społeczności, bo przecież są zauważani też w innych miejscach, czy właśnie na grupach, czy facebookowych, czy pod kanałami YouTube'owymi. Jednym słowem, jak ludzie wartościowi odchodzą z danego miejsca, nie jest to jedna osoba, to dzieje się coś nie tak. I to nie tylko chodzi też o forum, tylko chodzi o społeczność. Chodzi, że kiełkuje gdzieś, albo już wykiełkował i zaowocował jakiś niepotrzebny problem. A może niektórzy ludzie po prostu już mają dość pewnych zachowań, które się zakorzeniły w tradycyjnym goleniu. I mi się osobiście to nie podoba, że z danej
w danym miejscu, które powinno promować tą naszą pasję, część ludzi odeszła znacząca, a część została i po prostu nie pisze, bo albo się nie udziela, bo po co sobie strzępić za przeproszeniem język. No dawaj, No jak coś tutaj masz, mów. chciałeś zapytać, gdzie jest tradycyjne golenie, więc tradycyjnego golenia w tradycyjnym goleniu jest coraz mniej po prostu. Trzeba sobie to powiedzieć jasno. Po prostu. Jest coraz mniej. Kradają się tematy poboczne, tak jak powiedziałaś, się zgodzę z tobą. No i tutaj, że tak powiem, pewne zachowania, czy też pewne komentarze na pewnym poziomie, które są, powiedzmy, moim zdaniem no mocno do weryfikacji, to tak delikatnie powiem, które nie powinny mieć miejsca być może, no i to tak towarzystwo się delikatnie rozwadnia. Faktycznie osoby, które odeszły, świadomie, które podjęły taką decyzję, no to osoby, które oprócz tej wiedzy zabrały ze sobą też pewną jakość wypowiedzi, jakość, że tak powiem, tego doświadczenia, które nabierały z latami. Tego się nie da w ciągu roku zbudować, tego się nie da, że tak powiem, w ciągu 3-4 miesięcy wykreować, bo nie jesteśmy w stanie. Zarost nam tak szybko nie rośnie, żeby mieć możliwość w tak krótkim czasie zdobyć, powiedzmy, doświadczenie czy rozeznanie w rynku, w produktach. No to jest nie do zrobienia. To jest nie do zrobienia. Sam Rafał wiesz, że kanał, który prowadzisz, z naszych prywatnych rozmów przygotowywałeś się do tego gdzieś tam powoli, ta myśl kiełkowała dużo wcześniej. Osoby, które golą się od lat, pokazują golenia, prowadzą te kanały wiele, wiele lat. To nie jest coś, co można wejść z przytupem, powiedzieć teraz ja i no nie. To dlatego mówię, tego tradycyjnego golenia w tematach, które są, powiedzmy, może nie drastyczne, tylko które są punktami, powiedzmy, zapalnymi do pewnych zachowań, no jest coraz mniej. Praktycznie można powiedzieć, że tam tego nie ma. Więc jak do tej pory z twojej wypowiedzi, ja się tutaj podpisuję jak najbardziej 2 rękami. Tego tradycyjnego golenia w tradycyjnym goleniu jest coraz mniej. Dokładnie. Dokładnie, zobacz, wiesz co, powiem tylko, żeby nikt źle nie zrozumiał, że tutaj próbujemy rozgrywać jakąś nową politykę albo zmieniać, bo forum jest założone przez administrację, jest to ich podwórko, ich zasady, ich decyzje, ale ja też mam prawo się na przykład przyglądać z boku i mieć swoje zdanie. Nasze kanały to jest miejsce, gdzie jest nasze podwórko i tutaj sobie, że tak się wyrażę, w nasz indywidualny sposób możemy prowadzić rozmowę, bo to jest nasze terytorium, tam są inne zasady, które ja akceptuję, no bo jeżeli tam jestem, to się dostosowuję do nich, ale jeżeli też jestem jednostką myślącą indywidualną i nie idę w pędzie jakimś owczym, to mam prawo do swojego zdania i nie omieszkam go użyć. I powiem szczerze, że tak, utożsamiam się z golarzem.pl, bo dużo mi dało, bardzo dużo mi dało, jeżeli chodzi o społeczność, bardzo dużo mi dało, jeżeli chodzi o wiedzę w tradycyjnym goleniu, bardzo mi dużo dało, jeżeli chodzi o w ogóle zakiełkowanie tej pasji i ukierunkowanie. Nadal bardzo dużo mi daje, bo fajni ludzie tam są, chociaż bardzo żałuję, że absolutna masa ludzi odeszła. I to jest moim zdaniem, jest takie powiedzenie trochę durne, nie ma ludzi niezastąpionych. Tak, jeżeli gdzieś pracujesz w jakiejś korporacji i dzisiaj jesteś jakąś wartością, jutro już za dużym kosztem, a pojutrze cię nie ma, to dana firma sobie zagospodaruje takie miejsce. Ale w życiu realnym już tak nie jest, bo jeżeli ktoś bardzo sensowny, bliski, wyjątkowy dla ciebie, czy to życiowo, w życiu prywatnym, czy to twojej pasji, jako twój kolega, przyjaciel, że tak powiem, w tym samym, co cię kręci, odejdzie,
albo zniknie, albo coś się stanie niefajnego, to już jest wartość dodana, jak masz, a wartość skrajnie mało zabawna, jak danej osoby nie masz, bo ta osoba zabiera i emocje, i jakość swoją, i indywidualność, i doświadczenie, i tak dalej, i tak dalej. Można by dużo. I jeżeli kilka takich osób odejdzie, to w tym momencie odchodzi bardzo duża ilość. Owszem, wchodzą na rybki, tak zwani nowi. I bardzo dobrze, bo powinno tradycyjne golenie się rozwijać i niech się rozwija, to co, po to prowadzimy nasze kanały YouTube'owe, żeby się rozwijało i żeby to rozkwitało, żeby tradycyjne golenie nigdy nie umarło dla dobra mainstreamowego bzdetu plastikowego, który nam próbuje tutaj, jak dobrze wiemy, codzienność wciskać i wielkie koncerny, ale z całym szacunkiem do młodych ludzi, którzy powinni napływać masami, falami, tsunami, niech jest młodych ludzi, to jednak pewnych ludzi z doświadczeniem się nie da od tak stryknięciem palcem kilka cyferek zastąpić, bo to tak nie działa po prostu, bo szczególnie tradycyjne golenie to jest dziedzina, ale chyba każda dziedzina jest taka, że ja wiem, że mamy pokolenie, jak ja to mówię, PlayStation, takie mam swoje powiedzenie, że wciskam guzik, wszystko umiem, samo się dzieje, ale w tradycyjnym goleniu tak nie ma, bo tutaj oprócz wiedzy, doświadczenia, indywidualnych spostrzeżeń własnej osoby też no, potrzebny jest czas, praktyka, ilość przegoleń, ilość maszynek, mydeł, żyletek, brzytw, wszystkiego, sytuacji, dobrych goleń, słabych goleń, to musi się po prostu zadziać i ta jakość powstaje z czasem. I taka osoba jest po prostu skrajnie wartościowa, jedna, druga, trzecia i czwarta, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą właśnie z tym młodym narybkiem. Gorzej jak narybek jest głównie, bo wtedy no, przejmuje inicjatywę i myśli, że po pół roku golenia się już jesteśmy super specjalistami, a tak nie jest. Tak nie jest. Ja cały czas twierdzę ogólnie rzecz biorąc, że całe życie się golimy. Jeżeli ktoś z nas ma przed sobą osobę, która mu powie, że w danej dziedzinie jest po prostu fenomenem, wiem wszystko, daje sobie indywidualnie tytuł profesora, doktora i jeszcze nie wiem kogo, to ja wiem, że z bardzo dużo, bardzo, bardzo nierozumną osobą mam do czynienia. To już tak od siebie, bo na każdym etapie, w każdej dziedzinie, w każdej pasji uczymy się każdym nowym dniem. We wszystkim po prostu. Nie ma pułapu, który osiągamy już taki, że już po prostu wszystko wiemy. Jeżeli ktoś mówi, że wszystko wie, to mi przykro, bo no, ma mocno klapki ściśnięte. Powiem szczerze, że tak, widzę też taki, wiesz co, taki trend, że młody narebek próbuje przejmować inicjatywę i bardzo dobrze, naturalna kolej rzeczy. Natura nie lubi próżni, ale też właśnie odsuwa się na bok ta skrajne doświadczenie i jakość, jaka funkcjonowała wśród tych właśnie ultra doświadczonych ludzi, jeżeli chodzi o golący świat. To mnie bardzo Tak, niepokoi, no bo bez cieszę dwóch się, że zdań, jest bez dwóch inicjatywa zdań. młodych ludzi. Szkoda, że druga część się odsunęła. Bez dwóch zdań, no. Osoby, które w tym momencie, ja mówię, na golarzach jestem bardzo krótko, nie będę się wypowiadał. Nie ukrywam, że ja swoje pierwsze doświadczenie zdobywałem na Brzytwie.org i stamtąd się wywodzę. Tam poznałem wielu fantastycznych, wiele fantastycznych osób, które wiele mnie nauczyły, podpowiedziały gdzieś tam też i z kanałów YouTube'owych i pisząc na forach wiadomości, czytając tematy, które tam były. Wiesz, to jest wiedza, która już, że tak powiem, która delikatnie mówiąc nie wróci, bo forum znikło. Towarzystwo się troszeczkę, że tak powiem, rozeszło w sensie takim, że po tych grupach facebookowych faktycznie tam osoby są i kontakt jakiś oczywiście jest możliwy. To też nie jest tak, że nagle te osoby całkiem się pod ziemię zapadły, to nie, ale wiesz, już nie ma takiego miejsca, nie ma tego miejsca jak wtedy, gdzie można było sobie wejść, napisać w danym temacie, znaleźć ten temat i dlatego forum jako forum, stricte powiedzmy takie zadaniowe jest bardzo dobre. Na Facebookach, na YouTubach ciężko znaleźć temat, do którego chcemy wrócić, chcemy się odnieść,
te wyszukiwarki tam nie działają tak jak powinno, jest to wszystko w taki jak to się mówi, ten czasowy taki harmonogram wrzucony, natomiast nie ma podziału na konkretne zagadnienia i to jest coś, co powiedzmy, no nie ma jak tego, że tak powiem, tutaj usystematyzować. To jest po prostu nie do zrobienia. Żyjemy jednym postem, góra 5, które z ostatnich kilku godzin, czy też kilku dni i właściwie tyle. Sami wiemy, jak nasza grupa funkcjonuje, jeśli nasi użytkownicy, czy też nasi grupowicze dadzą zdjęcie, to zdjęcie jest do oglądnięcia przez pierwsze kilka chwil, a później jak chcesz do niego wrócić, na przykład chcesz coś tam skomentować, nie zawsze jesteś w stanie to zdjęcie, ten post skomentować, wrócić, znaleźć. Oczywiście, jeśli wiemy, kto to napisał, jesteś w stanie to znaleźć, ale to jest wszystko czasochłonne. Natomiast forum w swojej formie jest fantastyczne. Mamy tematy, mamy grupy, mamy zagadnienia, wchodzimy, czytamy. Chcesz czytać o brzytwie, wchodzi zakładka brzytwa. I to było to, co po prostu ta wiedza była na wyciągnięcie ręki. Niesamowita kopalnia wiedzy. Dlatego faktycznie każda osoba, która z takiego miejsca, specjalistycznego miejsca odchodzi, ta osoba, która miała to doświadczenie, która niejednokrotnie, wiesz, ja być może na stojąco pod stół wchodziłem, jak osoba już biegle brzytwą operowała i miała doświadczenie ze starymi ich wtedy, że tak powiem, mydłami, miała doświadczenia z jakimiś tam żyletkami z tamtego okresu, wiedziała jak to było i tak dalej. To są fantastyczne opowieści, fantastyczne takie powiedzmy emocje, które można sobie właśnie w tej rozmowie, w tych komentarzach gdzieś tam poczytać. To wszystko to było. Więc tak jak mówię, ja z brzytwy jestem na Golarzach, tak, jestem. Prowadzę swój taki, że tak powiem, dzienniczek swoich odcinków. Sam się nazwałem złośliwcem, że tak powiem, osobistym i niech tak będzie. Choć moje komentarze, mam nadzieję, nie dosłownie są odbierane, bo tam, gdzie można być złośliwym i powiedzieć, może nie tyle złośliwym, tylko komentarze, które są dosadne i wprost napisane, są w ten sposób odbierane jako złośliwe. Więc no to już nie jest mój problem, jak są te komentarze odbierane, tak? Jeśli, tak jak sam mówisz, ty masz białą koszulkę, ja mam czarną, no to takie te koszulki są, nie? Ty masz białą, ja mam czarną, tego się nie da zmienić. Natomiast nikt z boku nie może nam mówić, że obydwoje chodzimy w szarym. No i tu się zaczynają właśnie te przepychanki, te takie manipulacje, czy też inne zachowania, z którymi ja się nie zgadzam. Po prostu też wydaje mi się, że człowiek w pewnym momencie dorasta do pewnego swojego takiego, nie wiem, zdania, opinii, że po prostu mówi dość. Albo jest w prawo, albo jest w lewo, inaczej nie będzie. No i po prostu tak to sobie wyobrażam, że dalsze moje, też nasze poczynania w tradycyjnym goleniu przede wszystkim i w prowadzeniu kanałów, bo to też rozmawiamy niby o szeroko pojętym tradycyjnym goleniu, ale to też składają się te nasze małe, drobne kanaliki, które gdzieś tam za każdym razem coś do tego całego zbioru dorzucają treści, wiedzę i jakąś tam emocje związane z nowymi produktami, które staramy się recenzować. No, że jednak trzeba sobie powiedzieć, jeśli coś jest dobre, to jest dobre, jeśli coś jest średnie, to jest średnie, jeśli coś jest do niczego, to mówimy, że jest do niczego. I to nie dotyczy się, słuchajcie, nie odbierajcie tych naszych tutaj rozmów, przemyśleń, nie odbierajcie, że mówimy konkretnie o kimś, że mówimy konkretnie o jakimś produkcie. Nie. Każdy, powiedzmy, producent, każdy twórca, każdy ma swoje lepsze, że tak powiem, oblicze, ma te gorsze produkty, które mu gdzieś tam nie wychodzą, ale każdy się chce rozwijać, każdy dąży do czegoś. No nie można zachwalać czegoś, co jest powiedzmy średnie, ale też nie można ganić albo zarzekać, że coś jest złe, jeśli ten produkt jest bardzo dobry, tak? Jeśli jest powiedzmy w pierwszej jakiejś tam pierwszy wypust, czy jakieś tam pierwsza próba i już jakiś poziom fajny pokazuje, to też nie można mówić, że jest zły.
Trzeba to wszystko ładnie, przede wszystkim rzetelnie do tego podejść. Przede wszystkim wiadomo, każdy ma swoje odczucia, każdy ma swoją cerę, swój zarost, każdy ma swoje preferencje, tak? Ale jeśli ktoś ma jakieś takie, powiedzmy, szersze rozeznanie i właśnie to doświadczenie, do tego to się niejako też wiąże z tym doświadczeniem, które te osoby ze sobą zabrały. I ktoś mówi, że na tle pozostałych produktów, dany konkretny produkt, czy to będzie, nie wiem, mydło, maszynka, pędzel, wszystko, co z tym tradycyjnym goleniem związane, czy miseczka do golenia, tak? No cokolwiek weźmiesz do ręki. I ten produkt jest jakiś, czyli jest albo gorszy, albo lepszy i on to mówi, to weźmy to pod uwagę. Być może producent też to weźmie pod uwagę i kolejna wersja będzie lepsza, tak? Po prostu. Tradycyjne golenie musi być tradycyjnym goleniem, bez plastiku, jak to powiedziałeś, ale tradycyjne golenie musi się też w pewien sposób, jakby powiedzieć, ewoluować, rozwijać, ale nie w kierunku przez koncerny zarezerwowane, nie? Znaczy, to są skróty myślowe, ja teraz tak burza mózgów pod czaszką, ale mam nadzieję, że nasi wspaniali i, że tak powiem, widzowie, słuchacze mniej więcej wiedzą, o czym mówimy i co chcemy przekazać, jaka jest główna myśl tego. To ja cię troszkę tutaj zmoderuję, że tak się wyrażę, i wejdźmy z powrotem na tą kwestię. Acz tak, zgadzam się całkowicie to, co mówisz, i bardzo się cieszę, że mówisz, bo wiesz co, nie bez przyczyny dzisiaj jesteśmy czarno-biali, bo są pewne sytuacje w życiu, gdy trzeba być czarnym albo białym, owszem. Są takie sytuacje, paragraf 30, paragraf 30. Jak ktoś wejdzie sobie na forum i przeczyta tak zwany paragraf 30, to będzie chyba wiedział, o co chodzi. Są tam, pewnie, administrator jest od tego, żeby administrować, żeby nadawać trend, nadawać kierunek, nadawać jakiś ton. Ja sam to robię na swoim kanale, ty na swoim, administracja na swoim forum, ale wartością czy forum, czy kanału YouTube'owego nie jest sam twórca, czy sama administracja, tylko przede wszystkim i tylko i wyłącznie społeczność. Czy na YouTubie, czy właśnie na forum, czy na grupie. To społeczność nadaje jakości, a właściciel danego medium nadaje kierunek. Albo tworzy atmosferę. I wybacz, z całym szacunkiem do administracji, do ich decyzji, ja wszedłem w tradycyjne golenie jeszcze przed tym, co tam stworzyło paragraf 30. Absolutnie się zgadzam z nim, bo tam jest kwestia, żeby polityki, religii czy światopoglądu nie narzucać i nie prowadzić dysputy, bo to zawsze prowadzi do tej właśnie wojny polsko-polskiej, czyli naszego sportu narodowego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która, przepraszam bardzo, bardzo mi się kłóci. I nie dlatego, że postanowiłem też bez najmniejszych oporów i stresów pokazywać produkty, na przykład właśnie producenta polskiego Stando, czy Razors, czy Brushes, bo i maszynki też się będą pojawiać, bo czemu by nie. Ale sam fakt, wiesz co, z założenia takiego, że, że o danej kwestii nie można mówić, bo narzucamy cenzurę, bo jest jakaś emocjonalna koncepcja, jakieś zaszłości, jakieś niedomówienia między tak zwanym, między administracją a producentem, jakieś emocje, które absolutnie mnie nie interesują, nie wnikam w nie. Problem jest inny. Problem jest taki, że wiesz co, przepraszam bardzo, ale posłuch mam u ciebie. Posłuch jest. Słyszę u ciebie siebie, więc wolałbym, żebyś tam skorygował, czy coś tam się zadziało, czy nie. Dobra. I kwestia jest taka, małe problemy techniczne, przepraszam, tutaj będzie taka wstaweczka, ale ogólnie rzecz biorąc, ruszaliśmy ważny temat. Ogólnie, słuchajcie, przy tym podcaście różne rzeczy się dzieją techniczne od samego początku, dlatego taka pora roku. Niby jasna, do późna, my wieczorem późnym nagrywamy.
trudne tematy i technika płata takie dziwne rzeczy, żebyście nie uwierzyli, ale to trzeba by siąść przy dobrej kawie, a jak ktoś lubi, to dobrą połówkę i wtedy byście nie uwierzyli. Mniejsza. Wracając. Słuchajcie, moje zdanie jest takie i w czarno-biały sposób to powiem. Nie powinno być czegoś takiego, że administracja danego miejsca, gdzie się zrzesza absolutna potężna kwestia społeczności tradycyjnego golenia, narzuca cenzurę. Wybaczcie, paragraf 30 dla mnie to jest czysty, absolutny, bezdyskusyjny objaw cenzury. Jeżeli dane forum jest cenzurowane z jakichś względów, to ja tego nie rozumiem. Owszem, administracja jest od tego, żeby pewne rzeczy, które się złe dzieją, uporządkowywać, żeby pilnować porządku, żeby nic złego się nie działo. No ale wybaczcie, no, przez to, że ktoś z kimś się nie dogadał i jakieś zachowania pewne się nie spodobały, jeżeli największy polski producent nie może być ani przedstawiany, ani wspominany, a nic w ogóle nie powinno się mówić, bo jest cenzurowane słowo stando, dla mnie to jest. Ja tego nie rozumiem po prostu. Może, może mam horyzont nie taki, może mam jeszcze doświadczenia nie takie, ale to jest sprawa prywatna danej osoby z producentem, żeby się nie dogadywać. Ja nie żyję w jakiejś baśni i fantazji. To nie jest na tej zasadzie, że wszyscy mamy się kochać, lubić, całować po rączkach i trzymać za rękę, chodzić na piwo. Życie ma się jedno. Tylko że faceci mają, tak mi się wydaje bynajmniej, taką cechę, która na przykład płeć piękna ma wyspecjalizowaną do perfekcji, że płeć piękna, jak podpadniesz, to masz całe życie przegwizdane, bo zawsze będzie pamiętać kobieta z tyłu głowy, że coś takiego jest. Nie jestem seksistą, po prostu charakterologicznie życie mnie tego nauczyło. Jeżeli chodzi o facetów, zawsze wychodzę z takiego założenia, że mężczyzna powinien krótko i na temat załatwić sprawę i albo wyjaśniamy i dalej rozmawiamy na jakiejś pułapie, albo dogadujemy się, że dana kwestia, która nas poróżniła, była mało znacząca i nic nie wnosiła do sprawy i po prostu przechodzimy do porządku dziennego. Jednym słowem, albo, proste, w lewo albo w prawo. Ale po co tworzyć narrację, po co tworzyć jakąś atmosferę, która szczerze i bije się w pierś. To nie jest tak, że przyszedł Snowy i tutaj opowiada i paragrafy na cyckach nosi. Ja też przesiąkłem trochę tą atmosferą, obserwując ją, wchodząc w to, nie mając jeszcze zdania, nie do końca rozumiejąc pewne rzeczy. Im głębiej w tradycyjnym goleniu jestem, później jako twórca, później jako osoba, która ma kontakt z wieloma absolutnie przepotężną ilością ludzi, którzy mnie szuka, albo którym ja chętnie wymieniam poglądy i tak dalej, doszedłem do wniosku, że można przesiąknąć pewną atmosferą, która jest w tym momencie na pograniczu zbędnych emocji. Czasem, jak ktoś ma słabe spostrzeganie sytuacji, słabą indywidualność, asertywność, może nawet to wpływać manipulacyjnie, niepotrzebnie, całkowicie zbędnie, bezsensownie, która tworzy jakąś po prostu narrację. I zobacz, że od takiego paragrafu, już to abstrahując od stando, abstrahując, sam osobiście rozmawiam, wyjaśniłem pewne kwestie ze Stanisławem, które myślałem, że nas różnią, a wyszło na to, że to jest jakaś bzdura w ogóle mało istotna. Wystarczy się znaleźć przy słowie tradycyjne golenie. I tu nie, od razu wybijam malcontentom. Nie, nikt mnie nie kupił, nie sprzedałem się, czy jakaś inna bzdura, którą ktoś sobie z dobrą wyobraźnią wpadnie na taki pomysł. Nie jestem akolitą. No. Jeżeli ktoś ma taki pomysł, to proponuję wybrać najszerszą i najbardziej oddaloną ścianę od właśnie miejsca pobytu, pochylić się 90 stopni, wziąć dobry rozpęd i z całej siły przywalić i w momencie, gdy to nie zda egzaminu, poprawić parę razy, aż wybije sobie z głowy taką inicjatywę. Może to jest, Rafał, to, co z historii bardzo dobrze znamy, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie po prostu staje się prawdą. I ludzie w to po prostu zaczynają gdzieś tam wierzyć, więc być może coś było, może nie było. Nikt tego nie dotknął, są jakieś niesnacki, niech sobie panowie porozmawiają. Ja Ale nie wnikam w to, powiedzmy, nie? Ale być może ta psychologia taka
A być może ta, w cudzysłowie oczywiście, propaganda działa na tyle dobrze i tak jesteśmy podatni jako grupa, bardzo mała grupa, no mówmy się, 200 osób, może nas jest wszystkich łącznie do kupy. Bardzo się miałem odnieść zaraz na początku do tego, co mówię, że przychodzą nowe osoby. Tak, nowe przychodzą, natomiast starzy odchodzą i zobacz, że pomimo tego, że powiedzmy, nie wiem, kanał, choćby nawet mój, trzeci, czwarty rok, czy któryś to już tam się kręci i tak naprawdę poziom taki startowy wyświetleń filmu to jest dalej poziom powiedzmy 200 do 300 osób wyświetleń, tak? W zależności jaki tytuł, w zależności gdzieś. Więc ja twierdzę, że grupa aktywnie biorących udział w tej całej zabawie pod tytułem tradycyjne golenie, ona się nie zmienia. Ona się nie zmienia, ona nie rośnie. Ona nie rośnie. Rośną nam powiedzmy cyferki typu subskrypcje, tak, bo ktoś przyjdzie, kliknie, zostanie ten subik, ale w dłuższej perspektywie on za jakiś czas już nie jest zainteresowany tradycyjnym goleniem. Ja nie mówię moim kanałem, twoim kanałem, nie mówię, ja mówię po prostu o takich, o tej wymianie, jak ty to powiedziałeś, pokoleniowej, tak? Mhm. Oni już nie wiedzą, o co Zmiana warty. chodzi. Przychodzi nowa osoba, to dokładnie. Oni już nie wiedzą, o co chodzi, dlaczego mówimy o jakichś forach, że ktoś się zamknął, ktoś się otworzył, ktoś jakieś miał do kogoś jakieś problemy. Kogo to interesuje? Oni przychodzą, żeby oglądać recenzję mydła, które chcą powiedzmy kupić, czy też maszynki, którą im się spodobała. Tak, no bo umówmy się, no tak to mniej więcej, ja to tak czuję. A gdzie to tradycyjne golenie jest? Właśnie. To jest hasło przewodnie. Co psuje tradycyjne golenie i gdzie jest tradycyjne golenie? I powiem szczerze, w czarno-biały sposób po mojemu, emocje jednej osoby, dwóch, trzech osób nie powinny i nie mają prawa przekuwać się na rzeszę ludzi. Jeżeli to jest praktykowane, to jest to na skraju już manipulacji i narzucanie narracji. To jest moje zdanie i nie boję się go użyć i go obronić. Jak mówię, ja się wywodzę z golarzy.pl i bardzo się cieszę, że tam jestem, ale po prostu pewne rzeczy dla mnie są po prostu jakimś totalnym absurdem, bo szczerze, jeżeli ja bym nie lubił tego gościa tam z lewej strony w tej czarnej koszulce, bo nie ma białej, a w Wyszczuplającej. ogóle to jakim prawem chłop założył z rękawami? No z rękawami to się nie nosi i tak dalej. I teraz co? Ja mam całą narrację i każdemu, którego spotkam, tłuc do głowy i tworzyć koncepcję, że jeżeli chłop nosi czarną koszulkę z rękawami, no to jedziemy po nim, po prostu. No, tak po prostu. To jest jakiś absurd, słuchajcie. Ale tak to Emocje działa, danej Rafał, tak to osoby działa. albo bardzo, bardzo małej grupy osób przekuwają się na trend, tok i narrację narzucaną wielkości absurdalnie większej, jeżeli chodzi o ilość ludzi, jeżeli chodzi o statystykę. Matematyka nigdy się nie myli i powiem szczerze, że ja nie rozumiem tego szczerze, bo jeżeli dwóch, trzech, pięciu facetów ma jakiś problem, to jest ich problem indywidualny, to co powiedziałeś. Ja nie jestem od tego, żeby tutaj teraz zaklinać rzeczywistość i twierdzić, że wszyscy powinniśmy się rzucić, pobiec do polskiego producenta wspomnianego i wykupić mu wszystko ze sklepu, bo nie. Nie, Absolutnie nie, nie. To nie. jest indywidualne. Ja cały czas to mówię na swoich filmach. Czy ktoś kupi daną maszynkę, dany produkt, dany pędzel, cokolwiek, to jest jego prywatna i świętość wręcz, bo to jest jego decyzja, jego pieniądze, Po jego świat, pierwsze, jego postrzeganie. Ale z drugiej strony, tworzenie narracji przeciwko, a tu jest akurat polski producent i powiem szczerze, że to już jest mało istotne, czy to jest Stando. Może to być Miraculum, może być to Bond, czyli C Pharma, może to być, nie wiem, arganowe. arganowe, może to być czarna owca, może to być, nie wiem, Abes, który ostatnio, może to być mokasyn, może to być mazurskie mydło, mógłbym tak sypać z rękawa. Moje szczerze zdanie, i znowu nie, to jest moje podwórko, mogę sobie powiedzieć, jest to podcast jakiś punktem odcięcia i czemu by nie powiedzieć tego na wizji. Jeżeli ktoś, i to jest moje zdanie, przy tak małej społeczności, przy
przy tradycyjnym goleniu, które, że tak powiem, patrząc jaką potęgą jest tradycyjne golenie w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy na Wyspach Brytyjskich, jeżeli mamy tych, słuchajcie, firm tyle, co kot napłakał, i komuś się jeszcze chce coś w tradycyjnym goleniu, w tej naszej pasji robić, żeby nam dać nasz polski produkt, czy to jest koncern duży, jak Miraculum, czy to jest indywidualny mały hobbysta, który sobie kręci u siebie w zaciszu mydełka, czy to jest właśnie producent maszynek, który mamy z automatu okopuje daną osobę, bo ma jakiś emocjonalny problem, jakąś wrzutkę swoją indywidualną, osobistą i tworzy narrację, żeby umęczyć. Nieraz się spotykałem, już tam abstrahując, że Miraculum to dno, to dramat. Ja też mam zdanie średnie, jeżeli chodzi o kwestię marketingu tej firmy, bo nie tak to sobie wyobrażam. Ale mam potężny szacunek do nich, że mają te produkty. I może mi któryś nie odpowiadać, i może mi nie odpowiadać maszynka Stando, woda Miraculum, czy nie wiem, któreś mydło mokasyna, czy jakiegokolwiek innego, czy czarnej owcy. Może mi to nie odpowiadać. Ale moim skromnym zdaniem, jeżeli, a podobno 100% Polaków w Polsce nazywa się patriotami, to jeżeli bawisz się w patriotyzm, jeżeli biegasz czasami w koszulce Polska Walcząca, a może po prostu w danym dniu po prostu pokazujesz to, co powinien każdy Polak pokazać, to pokaż też tą jakość i nie okopuj swojej firmy. Po prostu polskiej firmy. Daj jej pracować w spokoju, dany człowieku. I to jest przekaz, wiecie, do wszystkich. To nie jest już tylko paragraf 30 tego, co on tam sobą reprezentuje. To jest przekaz do każdej polskiej firmy, która już była, jest albo powstanie zaraz. Że jeżeli nawet dany produkt ci nie pasuje, jeżeli jest za drogi, jeżeli nie utożsamiasz się z producentem, jeżeli twórca tego produktu cię drażni, jeżeli cię zdenerwował czymś, to miej to swoje zdanie. Przecież ja ci go nie chcę odebrać. Ale po co tworzyć narrację za plecami, czy oficjalnie, czy mniej oficjalnie, czy w komentarzu, czy w dialogu, czy w jakimkolwiek innej kwestii. I nie mówię teraz dla jasności podmiotowo, że tylko i wyłącznie do tej osoby mówię. Nie. Rozmawiamy tutaj stricte mówię o tradycyjnym goleniu. Rozmawiamy tutaj o ogóle, o rynku, powiedzmy, który nas Dokładnie. otacza, o osobach, z którymi jesteśmy gdzieś tam w interakcji. Więc tutaj, tak jak mówię, to nic nie jest personalnie. Jeśli trzeba będzie personalnie, to jak najbardziej, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dokładnie. Natomiast wydaje mi się, Rafałku, tutaj taką rzecz jedną, że to jest to jest tak, jakby mniejszość chciała zakrzyczeć większość, wiesz? I dlatego te działania Dokładnie. są dość agresywne. To są pewne zachowania, które nie wiem, ale powiedzmy są na tyle z różnych stron, powiedzmy, powielane przez kilka, powiedzmy, tam osób. Y, t- Być może za daleko już zabrnąłem w tym momencie z tą wypowiedzią, natomiast tak mi się wydaje, wiesz, że osoby, które gdzieś tam siedzą w tym jednym bunkrze, stwierdziły, że kurka siła, teraz my, tak? Teraz Polska, takie godło było, teraz Polska. I powiedzmy sobie szczerze, sztandary rozwiesili i teraz my zaczęli głośno krzyczeć. Wszyscy z boku gdzieś tam cichutko sobie siedzą, patrzą z zaciekawieniem, ale się nie odzywają. A jak któryś się odezwie, to zaraz po łapach dostanie. Albo gdzieś tam brzydkim komentarzem w prawo, w lewo zostanie rozdysponowany. A po co się stresować? Dlatego dobrze wiemy wszyscy tutaj, bo przecież na obydwu kanałach gdzieś tam troszkę wspólnie działamy. Mamy bardzo dobry kontakt bezpośredni, więc pewne swoje przemyślenia na bieżąco, że tak powiem, artykułujemy do siebie. Dlatego pewne osoby dostały bany, dlatego zostało to wszystko, żeby po prostu kanał, tą treść, którą proponujemy naszym widzom, żeby w tych komentarzach też ta jakość komentarzy była na jakimś poziomie. I wiadomo, że my, jako osoby występujące przed kamerą,
No nie zawsze się musimy podobać. To, co ty mówisz, mógłbym to dosłownie to samo powiedzieć. My się nie musimy podobać. Ale mam nadzieję, że nasi widzowie i osoby, z którymi gdzieś tą interakcję mamy, jednak doceniają to, co robimy, że jednak się nam chce i tym osobom, te firmy, o których ty mówiłeś, im się to chce zrobić, tak? On nie idzie, nie siedzi pod tą budką z piwem, piwka sobie zimnego w cieniu gdzieś tam, powiedzmy, nie pije. Fajnie z kolegami sobie gaworzy do nie wiadomo której godzinie, tylko gość po prostu idzie i robi swoje, tak? Jeden Tak. robi maszynkę, drugi robi mydło, gdzieś tam sobie proporcje w notasiku sobie zanotuje, bo ta wersja będzie taka, kolejna będzie inna, a jeden po prostu włączy tą kamerę, zrobi z siebie w cudzysłowiu mniejszą lub większą małpę, że tak powiem, w łazience swojej, która też przecież nikt wyglądu tam, mam nadzieję, nie ocenia, bo są jakie są. I rozumiesz, coś staramy się tym tą naszą działalnością coś, że tak powiem, zrobić fajnego, nie? Żebyśmy mieli możliwość oglądnięcia jednego człowieka, drugiego, trzeciego, skonfrontowania tego zdania, czy faktycznie dany produkt jest godny zaufania, czy też nie. Zwłaszcza, że zauważ, że im droższe, że tak powiem, rzeczy, tym oczekiwania są wielokrotnie większe. To nie jest tak, że powiedzmy kupujesz sobie tani produkt, na którego powiedzmy nawet jeśli będzie do kitu, no to ten koszt tego produktu, że tak powiem, gdzieś tam przebolejesz, natomiast te produkty są katastrofalnie drogie niektóre. No Po są. prostu, a czy idzie za tym jakość? No to właśnie mam nadzieję, że dajemy naszym widzom i użytkownikom forum, grup facebookowych, na Instagramie, że dajemy poniekąd odpowiedź, tak? Odpowiedź, czy to jest warte, bo taka nasza rola. Każdego innego kanału. Ktoś, kto występuje przed kamerą, czy też pisze komentarz, pisze recenzję i w jasny sposób artykułuje zdanie, że ten produkt jest taki i taki, no to już jak gdyby się pod tym podpisujesz, tak? Albo swoją osobą, albo po prostu wiemy, który użytkownik ten post poczynił. I mam nadzieję, że dużo albo większość tych, no nie mówię naszych, bo to co ja czuję pierwszy raz goląc się danymi produktami mówię i nie ściemniam, natomiast że pozostali tak robią. W ten sposób, że nie piszą, jak to się mówi, że wydmuszek nie robią z tych swoich, że tak powiem, filmów, postów, komentarzy, recenzji, tak? Generalnie recenzji produktów. Bo wtedy, gdzie to jest tradycyjne golenie, ja się pytam. To jest promowanie danych, że tak powiem, produktów, bo się mają sprzedać. Czy my chcemy w tym naszym gronie szczerze powiedzieć, ej, słuchajcie, to jest takie czy inne, zastanówmy się, a może producent z tego weźmie sobie jakąś rację, jakąś podpowiedź, w którą stronę powinien iść z kolejną wersją danego produktu. Ja wiem, to jest wszystko masło maślane, co mówimy, to pewnie ten nasz podcast, który będzie, że Burza tak mózgu. powiem, pewnie z godzinę, no to można byłoby go skrócić w 15 minut, tak? No ale to tak to, ja to tak czuję, no po prostu. Wiesz co, tu jest kolejny tak Problem. zwany problem, który moim zdaniem jest do ugryzienia, bo to też trochę psuje odbiór. Każdy z twórców na YouTubie no tworzy kanał po swojemu. I ja jestem daleki od tego, żeby komukolwiek mówić, co ma robić. Niech sobie tworzy, to jest jego indywidualne podwórko, nic mi do tego w ogóle. To jest koncepcja zamknięta. Ale z drugiej strony, ja osobiście patrząc na siebie, tworząc kanał i oceniając dany produkt, patrzę głównie pod względem wiarygodności. Ogólnie w życiu staram się być najbardziej wiarygodny, jak się tylko i wyłącznie da jako osoba, i tak samo na kanale, żeby móc sobie w lustro codziennie spojrzeć, myjąc zęby, albo najzwyczajniej w świecie umieć odpowiedzieć za pytanie, jeżeli ktoś się do mnie rzuci, jeżeli chodzi o dany produkt, o film, o kwestie danego produktu, czemu mam takie zdanie i tak dalej. I powiem szczerze, że ostatnio
właśnie przegalałem czarną owcę. Pozdrawiam Adriana. Świetny chłopak. Bardzo się cieszę, że się chce. Bardzo się cieszę, że powstała nowa firma. Ale też no, oczywistym faktem jest to, że z całym szacunkiem do polskiego producenta kolejnego nowego postanowiłem powiedzieć po prostu tak, jak ja to czuję, jaka jest prawda, jeżeli chodzi o kwestie moich odczuć i tak dalej. I żeby było śmiesznie, producent w rozmowie absolutnie przyjął bez najmniejszego problemu moje uwagi, ale znalazły się osoby, które tam miały problem do mnie, jak śmiałem w ogóle powiedzieć, że to nie jest idealne, wyjątkowe, cudowne, wspaniałe, jedyne na świecie. Po pierwsze, no bez przesady, nie ma ideałów na świecie, a po drugie jest taka armia po prostu produktów, że zbierając wszystkie do kosza i wrzucając do śmietnika, byłoby to totalnym absurdem. To jest raz. Mamy masę produktów polskich, fantastycznych, które powstały dotychczas, to jest dwa. Nie tylko, bo często gęsto, jeżeli dany producent się układa na określony pułap cenowy, to z automatu porównujemy też z producentami zagranicznymi. To jest kolejna kwestia. I nie ma czegoś takiego, że jest jeden produkt i wszystkie inne są złe, a ten jest tylko jedyny fajny, sensowny i tak dalej. Bardzo się cieszę, że producent całkowicie tutaj tak, jest otwarty na wszelkie słowa i to nawet nie chodzi o krytykę, to nie chodzi o to, że coś jest mówione nie tak, żeby okopać i tak dalej, tylko żeby właśnie pomóc, żeby docenić bazę wyjściową, pierwszy zestaw, a później, żeby pomóc mu się w rozwoju, bo konstruktywna krytyka zawsze jest najlepszą rzeczą, jaką może dany producent otrzymać od twórcy, czy od golącego się, od społeczności, żeby stać się lepszym, żeby podnosić samemu sobie poprzeczkę. Ja bynajmniej zawsze w życiu kieruję się czymś takim, że nie wbijam się w wyścig szczurów, bo mnie to mało co interesuje. Co ktoś, pytanie co ja, jak ja mogę się stać lepszą osobą w danej dziedzinie, czy jako człowiek, czy jako osobowość, czy jako pasjonata. Pasji mam kilka i sam z sobą zawsze rywalizuję. Taka jest moja zasada, nie z innymi, bo po co mi to? To nic nie wnosi do sprawy, że ja będę lepszy od tamtego, czy gorszy od tamtego. To ja nie gram w piłkę nożną, żeby wbijać się w drabinki, chociaż lubię sobie poglądać. Sam wolę z sobą rywalizować i to powiem wam szczerze, jest najgorsza rywalizacja, bo to jest najgorszy przeciwnik, najtrudniejszy. Tylko trzeba mieć otwarty umysł do tego. I powiem szczerze, że bardzo, bardzo się cieszę zawsze, jak mam przed sobą twórcę, producenta, osobę, która przyjmuje dialog otwarty, przyjmuje, co się mówi, nawet jeżeli są to krytyczne słowa, a zawsze mnie śmieszy, jak znajdzie się właśnie jakaś ekipa, która zaczyna ci kołki na głowie ciosać, jakim prawem nie idziesz tą samą polityką co inni, jakim prawem masz inne zdanie. I tu zahaczamy o inną kwestię, o dwie. Pierwsza rzecz, coś, co bardzo mile mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o czarną owcę, jeżeli chodzi o producenta, czyli umiejętność odebrania krytyki. Bo czy to będzie pędzel, czy to będzie maszynka, czy to będzie mydło, aftershave, cokolwiek, my słuchajcie, mamy prawo mieć swoje zdanie. Nie mamy. I jeżeli to jest zdanie oczywiście merytoryczne, jakościowe, a nie jakieś tam bełkot tylko po to, żeby kogoś okopać, bo to jest bzdura totalna. Ja mówię o jakości teraz. Mamy prawo je głośno powiedzieć. I tak ja jako twórca biorę na klatę, jeżeli ktoś mi zwróci uwagę na jakiś lapsus słowny, na to, że mu się coś nie podoba, że coś nie tak, albo że mu się bardzo podoba, bynajmniej jakąkolwiek pozytywną, negatywną ocenę mojej twórczości, czy twojej, tak samo producent, czy maszynek, czy pędzli, czy mydeł, czy czegokolwiek z tradycyjnego golenia musi być gotowy, czy mu się coś podoba, czy nie, na krytykę, bo to też moim zdaniem jest taki mały problem, niestety, że dany produkt się pojawia, stworzy się mała społeczność, która twierdzi, że jest po prostu świetny, wyjątkowy, jedyny, i później to jest znowu kolejne plemię, które się tłucze z drugim plemieniem i znowu kolejna wojna polsko-polska, no bo przecież nie ma prawa nikt mieć swojego zdania i tu jest już większy, już ci daję głos,
kwestia większego ogółu, czyli teoria tłumu. Powiedzmy, że kwestie psychologiczne i wszelkie inne są mi bliskie i powiem wam szczerze, nie wchodząc w detale, w naszej społeczności tradycyjnego golenia mamy teorię tłumu po prostu w takim krystalicznym, czystym wydaniu, że można by tutaj habilitację pisać z tego po prostu, bo zobaczcie, że czy daną maszynkę lubisz, odwieczna wojna między, nie wiem, Hensonowcami, łagodnymi maszynkami, a Erkowcami, bo Erka to tylko jedyna męska, Henson, czy jakiekolwiek Merkury, czy Gillety to dla kobiet. Pierwsza wojna. Druga wojna. Jakim prawem, przepraszam, kupujesz w tym sklepie? Przecież kupujesz, nie wiem, strzelam, w 2 ostrza, a powinieneś w Stando, nie w Stando, powinieneś w Barber Company, nie, powinieneś tu i tworzy się znowu jakaś narracja do tego sklepu. Jakim prawem w ogóle nie A to idziesz są do kolejne- tego sklepu i nie kupujesz? Kolejna To narracja. są kolejne bunkry, nie? To są Tak. kolejne bunkry. I zobacz, że tworzy się teoria tłumu, że tworzy się określona jakaś kwestia, wybija cię z jakkolwiek z twojego indywidualnego podejścia, twojego indywidualnego zdania, które powinno być świętością, wrzuca ci się na kopach po prostu do jakiejś społeczności, jakiejś grupy. Jeżeli nie, to my ci stworzymy ją i ci tam wepchniemy i nazwiemy nawet tą grupę, jakbyś jeszcze nie wiedział, gdzie jesteś. I najzwyczajniej w świecie efekt będzie jaki? Efekt będzie taki, że już mamy wojenkę polsko-polską kolejną stworzoną i teoria tłumu w najczystszym, bezczelnym wydaniu po prostu. Czyli idziesz trendem, tak jak wszystkie owce, jeżeli jesteś, teraz sobie zrobię anegdotkę, czarnym wilkiem, no to wypad, bo nie idziesz z nami, nie idziesz w tłumie, nie idziesz trendem, nie mówisz tego, co my i tak dalej, jesteś wyizolowany. To jest, słuchajcie, absurd. Nauczmy się i w życiu prywatnym, i w życiu realnym, ale przede wszystkim też w tradycyjnym goleniu, bo my się tu spotykamy na tym podcaście, żeby tradycyjne golenie, nauczcie się mieć swoje zdanie. Ludzie, moi mili, obserwuję to z boku. Naprawdę czasami oczy przecieram, szczęka mi opada do samej ziemi, bo nie rozumiem. Jedna społeczność nazywa drugą z jakimiś tam spółdzielniami. Druga spółdzielnia właśnie się stworzyła, bo dokładnie idzie na tych samych warunkach, na tych samych zasadach, która jest spółdzielnia, którą jest druga nazywana. A ja wam powiem szczerze, że to się tworzą jakieś sekty po prostu religijne wręcz. I nadal pytanie, przewodnie pytanie tego podcastu. Gdzie w tym wszystkim jest tradycyjne golenie, a gdzie jest jakaś polityka mniejsza lub większa, która dochodzi do krainy absurdu? Czym ty się golisz? Jaką firmę poważasz lub nie? Jaka jest agresja danej maszynki? W jakim sklepie kupujesz albo nie kupujesz? Jakim prawem w ogóle Wiesz co? ty masz swoje indywidualne zdanie? Przesłanie moje, Wiesz co? naprawdę, miejmy swoje zdanie. Miejmy prawo mieć swoje zdanie i go bronić. Wiesz co, mowę mi odebrało, bo nie myślałem, że tak daleko zajedziemy. Tak, no spółdzielnie, sekty, to wszystko bym się tu zgodził. Czemu kupuję tu czy tam? No więc, drodzy widzowie, słuchacze, nie kupuję. Dużo, ostatnio prawie wcale, albo do minimum konkretnego, że tak powiem. Słuchajcie, z jednej strony część sprzętów, które wam pokazuję ja, to sami mi przysyłają widzowie. Czyli w paczkach, które otwieram z największą przyjemnością i z największą wdzięcznością, bo przecież ciężko sobie wyobrazić, żeby wszystkie mieć maszynki, wszystkie mydła, wszystkie próbki, wiecie o co chodzi. To jest niewykonywalne. Nie przy takich, powiedzmy, normalnych, przyziemnych zarobkach. O. Jak chodzi o portfel prywatny, tak? No, umówmy się. Więc co można powiedzieć, powiedzmy, o takim twórcy, który z paczki wyciąga kolejną maszynkę Stando. Niech już ten Stando tutaj zagości chwilę dłużej. No przecież 3. odcinek Stando, to na pewno Stando macza palce, jeszcze każe mówić to, co mówić. No właśnie nie. Maszynek jest dużo, producentów jest dużo, a jakimś dziwnym trafem kilka marek jest przewodnich na tych naszych kanałach i faktycznie nieraz trafia się ten ciąg, że tak powiem, że te maszynki jakby jedna po drugiej wchodzi. Bo przecież ja też nie chcę tych od
kolegów, od znajomych tych maszynek trzymać w nieskończoność, żeby to jakoś poprzeplatać, coś. To nie, dostaję paczkę, chcę ją jak najszybciej przegolić, pokazać, pochwalić się tymi sprzętami, podziękować tej osobie, która zaufała mi, że te maszynki dostałem, że mogę pokazać. To jest fantastyczne. To jest super sprawa. Ale nie masz wpływu na to, co tam w środku jest, tak? No nieraz nie masz wpływu, no podeślę ci to i na przykład, no i są sprzęty, tak? Co do sklepów. Gdybym mógł, to bym chodził do Biedronki, do Żabki, nie wiem, do Carrefoura, wchodził, kupował sobie tradycyjne golenie, ale tam tego nie ma. Więc musimy niejako korzystać z bardzo wąskiej specjalizacji sklepów internetowych. I niestety jest ich mało. Bo jakbyśmy się tutaj skupili, wyliczymy ich 5, może 7. I wszystkie z nazwy z pamięci, jak się skupię, to zaraz można to zrobić. Ale musicie tylko wiedzieć jedno, że raptem może jedna osoba jest w stanie, że tak powiem, jako właściciel firmy, powiedzmy, zadzwonić, zapytać, czy po prostu jesteśmy w kontakcie, powiedzmy, telefonicznym. Pozostałe osoby hobbystycznie prawdopodobnie te sklepy prowadzą i nie są zainteresowane podjęciem jakiejkolwiek dyskusji, w cudzysłowiu, z tak śmiesznymi kanałami, które mają zasięg typu 200 wyświetleń na film. No, umówmy się. To nie jest zasięg, to nie jest nie wiadomo co. Więc powiedzmy, te osoby nie są zainteresowane. Więc jeszcze raz, staramy się recenzować te produkty po to, żeby tradycyjne golenie było na wyciągnięcie ręki, że sobie wpiszecie w internet hasło i być może właśnie my się tam pokażemy. A może chłopaki z kanałów, które przecież też tworzą fantastyczne filmy, też w zupełnie inny sposób te kanały są prowadzone. To tylko się trzeba cieszyć, że jest taki wybór. Akuratnie treści w internecie moim zdaniem jest w sam raz. Przyjdzie ktoś nowy, będzie chciał pokazać swoje golenie. Bardzo proszę. Włączyć telefon, włączyć kamerę, to nie jest nic trudnego. Zarejestrować, pokazać, czy mam zarost mniejszy, większy. No przecież to jasno powiedzieć trzeba, tak? Maszynka jedna z dużym gapem, przy dużym, twardym zaroście, gęstym, czy jakimś tam innym, będzie fantastyczna i ktoś będzie mega zadowolony. Ale ktoś, kto ma powiedzmy 4 włosy na twarzy, to weźmie sobie byle jaką maszynkę, ogoli się na jedno przejście, przecież to jest do zrobienia. To są różne techniki dostosowane do własnych preferencji. No przecież to na każdym jednym filmie prawie się to powtarza i mówimy. Wybór maszynki, mydła. Każdy inaczej czuje. Jeśli ktoś się woli golić na tak zwaną na ślinę, jak to sobie tutaj kolokwialnie nazwiemy, na bardzo rzadką pianę, to niech się tak goli. Ale niech też spróbuje z ciekawości wziąć, wyrobić pianę gęstą, jaka jest różnica, żeby miał porównanie. To jest to doświadczenie, to są te lata, to są te golenia, to jest to wszystko. I wtedy pokazuje się jakość, bo być może ta ślina, którą do tej pory robi, jest jak najbardziej ok, jemu to wystarcza, ale może lepsze golenie będzie miał, jak sobie zrobi lekko gęstszą. W drugą stronę oczywiście to też działa. Nie możemy popaść też w taką, że będziemy teraz tutaj pokazywać palcami, kto co źle robi, bo to zupełnie nie o to chodzi. Nasze golenia też nie są idealne. Też są pewnie wiele błędów się robi. Przecież widzicie moje filmy, gdzie wiecznie szyja jest katastrofa, że gdzieś tu się przytnę, że to jest życie. To po prostu tak wygląda. Jeśli ktoś ma skórę taką, powiedzmy jak ja, jeśli miałby do tego jakiś dziwny zarost, czy albo płasko rośnie, albo nie, albo źle się wyrobi, albo się podrażni już samym pędzlem, no to już mamy odpowiedzi, tak? Ale tradycyjne golenie to jest właśnie próba podejmowania te suma błędów później na sam finał filmów, na sam finał filmów jest taka, jaka jest, ale tak to wygląda, no. Drodzy widzowie, panowie, panie, nie wiem, kto ogląda, nowi adepci sztuki tradycyjnego golenia, nie zrażać się, kombinować, nie dać się zaszufladkować, iść troszeczkę swoją drogą, bo każdy jest inny. Natomiast można od nas wszystkich właśnie brać tą wiedzę, korzystać z niej, te doświadczenia jak najbardziej. Czy to będziemy my, czy to będą koledzy
czy to będzie forum, czy to będą grupy. Jeśli tylko tam jest coś, co wam pomoże się lepiej ogolić, super, rewelacja. Dokładnie. Bo w tradycyjne I golenie, tam, słuchajcie, w tym wszystkim jest najważniejsze. I tam będzie to tradycyjne golenie. Tam będzie to tradycyjne golenie. Takie jest przesłanie, mam nadzieję, tego podcastu. Też, ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz, Przepraszam. która też, bo tutaj mam wypisane rzeczy, które, żeby nie pominąć, żeby to zrobić taki punkt odcięcia i w ręce nie wracać do takich emocjonalnych podcastów. Dla niektórych, bo dla niektórych może to po prostu będą słowa, które powinny być już dawno temu ktoś wypowiedziane. Więc tak, nie bójmy się mieć swojego zdania. Golmy się polskimi wszystkimi producentami, jakie tylko nam do głowy przyjdą i będziemy mieli ochotę. Nie bójmy się też brać zachodnich, wschodnich, nie wiem, czymkolwiek z tradycyjnego golenia, czego chcemy, bo to jest nasza łazienka. To jest nasze tradycyjne golenie i tłum, narracja, określona grupa nie będzie decydować, czym ty się człowieku w własnej łazience golisz. To jest pierwsza kwestia. Najważniejsza kwestia, bo to jest twoja subiektywna, twój subiektywny moment i przyjemność na to, żeby być sam z sobą. Słucham cię. Jeśli tobie mydło nie pasuje, a ktoś inny zachwala, to tobie nie pasuje i to mydło nie jest dla ciebie. Weź inne. Nie daj się Dokładnie. nabrać na to, że ktoś ci będzie mówił, że fantastycznie pachnie, bo miały być kwiatki nie wiadomo jakie i coś on tam czuł, coś co wyczytał z internetu, a ty otworzysz u siebie w łazience i ty tam czujesz na przykład agresywne goździki. Nie? To nie tędy droga. Ty czujesz agresywne goździki, więc się tym mydłem na siłę nie gól. Weź sobie inne, które będzie ci się podobało i będziesz miał przyjemność. Wtedy jest tradycyjne golenie na najwyższym poziomie. Dokładnie, no ja to mówię cały czas, wiesz, na swoich filmach i poradnikach, żeby nie robić kalki, ale ten podcast powstaje po to, żeby nie robić też narracji, że komuś coś wolno, nie wolno. Słuchaj, ja nawet spotkałem się z taką kwestią, co jest w ogóle jakimś totalnym szaleństwem. No szaleństwem, no bo przecież co to jest, zbrodnia jakaś? Wiesz, że człowiek w prywatnej wiadomości się mnie pyta, czy co powinien zrobić, jaką maszynką się golić i czemu nie stando, bo może bana dostanie. Jak ja to przeczytałem, mówię, coś ty zwariował, człowieku? Gol ty się czym chcesz, jakiego bana, czym ty się przejmujesz, jakim banem, od kogo, przepraszam bardzo. A nawet jeżeli ktoś ci to da, to w ogóle to to o czym my w ogóle rozmawiamy? To znaczy o tej osobie, znaczy, a nie o tobie, bo ty sobie wybrałeś danego producenta. Ale jest jeszcze jedna kwestia, wiesz, czemu to wspominam? Nie będę cytował kto jaki to, bo to jest prywatność, prywatne wiadomości, rzecz święta, ale chodzi o emocje, jakie tworzone są. Kolejna rzecz właśnie a propos emocji. Szczerze, czasami mi ręce opadają, jak czytam nie tylko forum, już zostawmy w spokoju, bo to naprawdę jest fantastyczne miejsce, gdzieś skupa świetnych ludzi i naprawdę dziękuję administracji, że chciało się komuś tworzyć, administrować i tak dalej, bo po to ono jest, żeby nasza pasja była wiecznie żywa, bo póki my mamy maszynki i brzytwy w ręku i zrzeszamy się gdzieś, to tradycyjne golenie jeszcze żyje. Ja tylko po prostu sygnalizuję, moim zdaniem, jakiś problem, który generuje niepotrzebne emocje i w ramach jeszcze emocji. Wiesz co, czasem jak patrzę, bo to właśnie, zobacz, te prywatne takie emocje, jakieś animozje tworzą jakieś narracje i tak samo jest, słuchaj, czasami w komentarzach. Jak czytam komentarze pod swoim, na swoim kanale czy pod innymi kanałami, to czasami czegoś nie rozumiem, bo prywatne jakieś kwestie do danego twórcy, którego przecież nie musisz oglądać, jak masz do niego problem, prywatne jakieś kwestie do danego nawet komentującego, bo przecież społeczność jest mała i ludzie się znają. Jak ja czytam na przykład u mnie na kanale, już teraz już nie ma, no bo to była jednostkowa jakaś kwestia, ale no aż po prostu nie wierzyłem, że to czytam, że danemu oglądającemu nie podobały się kwestie reklam na moim kanale. No tak, no przepraszam bardzo, tak i na tej zasadzie istnieje YouTube, są reklamy. No jak oglądasz, że tak się wyrażę, telewizję polską, czy jakiś TVN, przepraszam bardzo, czy jakąkolwiek inną, to przepraszam, obrażasz się na to, że tam są kanały. Jeżeli chcesz oglądać tę telewizję, są reklamy. Koniec, kropka. No tak to funkcjonuje. I wyobraź sobie, że
Owszem, Wiesz co? ale, sekundkę, tylko Ale bo mi myśl uciekł. jest jeszcze abonament. Można sobie abonament wykupić. No, premium, no i masz problem z reklamami, ale to ja nie będę tu naciągał, czy tam wykupujesz, czy nie wykupujesz, mniejsza. Ale to nie do siebie, nie do twojej, nie do mojej kieszeni, tylko do YouTube'a Ja to pójdzie w wiem, ja kieszeni, wiem, że tak? YouTube Premium jest i masz Premium. święty spokój z reklamami. Tak. Ale druga kwestia, jak ja czytam i oczom nie wierzę i szczęka mi opadła do samej ziemi, bo nie wiedziałem, czy to jest żart, ale po sekundzie zobaczyłem, że to nie jest żart, że dany oglądający wściekły na reklamy, owszem, ja też nie do końca, ja też próbuję cały czas algorytm YouTube'owy zrozumieć i cały czas go oswajam i chyba każdy, kto ogląda moje filmy, widzi, że tych reklam już jest troszkę mniej, ale te reklamy w jakimś tam wymiarze 3-4 na film będą, kropka. I dany widz na przykład nie lubi tego momentu, że mu się reklama włącza, a nie ma na przykład właśnie tego premium wykupionego. I drugi komentujący jest krytykowany przez daną osobę, jak śmie nie powiedzieć mi, jako twórcy, że jemu się reklamy nie podoba. Powiedz prawdę, nie bój się, powiedz prawdę, no pojedź mu tam. Powiem szczerze, tak czytam i mówię, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Nie podobają mi się reklamy, nie oglądam, proste. Nie podobają mi się reklamy w telewizorze, nie oglądam telewizji, nie podoba mi się manipulacja, która jest preferowana na danej telewizji, tak jak mi na przykład od wielu, wielu lat, chyba 8 już. Nie oglądam, bo tam nie ma nic wartościowego i sensownego, no po prostu. Ale jeżeli ktoś ogląda, jego prywatna sprawa. Kolejna rzecz, jak są jakieś emocje, no słucham cię. Ja myślę, że się dwa bunkry po prostu spotkały i zaczeszczało, wiesz? No, bo kamienie nie przebiły się przez bunkier i się odbiły. I Nie tak, przebiły się, nie. i tłukli. Kolejna rzecz, jak czytam, i to też nie wierzyłem czasem, ja osobiście dbam o higienę na moim kanale. Ty też, z tego co wiem, tak jest. I nie każdy prowadzi swój kanał indywidualnie. Ja nie pozwalam, wręcz sobie nie życzę, żeby na przykład w komentarzach pod moimi filmami któryś z komentujących komukolwiek, kogo lubię, nie lubię, jest mi obojętny, komukolwiek krytykował drugiego twórcę YouTube'owego. To jest jego prywatna sprawa, jak prowadzi kanał. Jeżeli komuś coś się nie podoba, to proszę bardzo. Ale jak widzę, a też miałem takie przewidzenia, niestety to była prawda, że drugi twórca ma pretensje do kogoś w komentarzu i tam jest jakaś wojenka rozgrywana, jakieś akcje krzywe, to też powiem szczerze, no po prostu słów brak. I mam Wiesz co? taką prośbę też do komentujących. Po to jesteśmy, słuchajcie, na tych filmach. Po to oglądamy je. Po to uwielbiamy nasze tradycyjne golenie. Po to jesteśmy w danych społecznościach u danego twórcy. U mnie, u ciebie, u wszystkich innych. Wsadźmy troszeczkę sobie na luz. Włączmy pozytywne emocje, włączmy pozytywne postrzegania danego filmu, nawet jeżeli to będzie wymiana zdań, nawet jeżeli to będzie inna koncepcja, bo ktoś ma prawo mieć inną koncepcję niż twórca, który coś pokazuje. Może mieć swoje przemyślenia. Ja zawsze się bardzo cieszę, jeżeli ktoś pokazuje swoje preferencje, swoje osobiste, nawet różniące się od moich, indywidualne podejście, bo to jest wymiana poglądu na tradycyjne golenie. To wnosi coś niesamowitego pod dany film dla innych twórców, innych, którzy oglądają, którzy wchodzą w tradycyjne golenie, mogą zobaczyć, że dany twórca ma jedną koncepcję, inny golący drugą. To jest fantastyczne. Wchodzisz do innego youtubera, ma inne podejście do tematu. To też jest świetne, ale jest prośba taka, wsadźmy emocje tam, gdzie one powinny być, gdzie nie powinny się wylewać i nie róbmy kolejnej wojny polsko-polskiej, jakiejś rewanżyzmu i tworzenia jakichś, nie wiem, wyrównania jakichś zaszłości, jakichś niepotrzebnych kwestii w sekcji komentarzy, bo to jest totalnie niepotrzebne, nikomu nie wnosi nic do sprawy, robi ferment u danego twórcy, a przede wszystkim no gdzie jest to tradycyjne golenie? Pytam się po raz kolejny w tym podcaście. A najważniejsza rzecz, bo później dany komentujący, już ci daję głos, dany komentujący stworzy no już taki przesyt, że dostanie bana od jednego, drugiego, trzeciego, piątego komentującego,
Oczywiście później opowieści są na innych kanałach, że nie przyjmuje krytyki, jakieś inne bzdury totalnie wyssane z palca, tylko że każdy powinien wziąć pod uwagę jedno. Jeżeli masz swój dom, swoje zasady, swój porządek i swoją higienę osobistą w danym domu, i psychiczną, i fizyczną, jakąkolwiek, to dbasz o to. I nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi do twojego domu, narobi ci na środku pokoju i powie fajnie, nie? No to idę pod okno narobić drugi raz. I tak dalej, i tak dalej. A w ogóle to ciesz się, bo to powinno, no powinieneś być szczęśliwy, bo ci właśnie umeblowałem na nowy pokój, tylko no nie tym, co byś chciał. Słuchajcie, to jest higiena osobista. Tak jak ty w swoim domu chciałbyś mieć święty spokój, to jest twój azyl i zapraszać do swojego domu ludzi, którzy coś wnoszą fantastycznego, są taką społecznością i każdy wie, jakich ludzi do swojego domu zaprasza. Tak samo nasze kanały, i nie mówię tylko o sobie, bo ja akurat raczej nie mam z tym problemu, ale zdarzają się takie epizody, większe, mniejsze. Każdy z nas twórców dba o higienę osobistą na swoim kanale, że chce, po to tworzy jakieś treści, że chce fajną, przyjemną atmosferę. I to nie jest nic złego, że ustala pewne zasady i nie akceptuje pewnych zachowań. Finalnie całkowicie kończy się to jakąś tam indywidualną jednostką zwaną banem. I to nie jest to, że ktoś się krytyki broi, tylko to jest to, że dana osoba po prostu nie umiała, nie potrafiła, nie miała umiejętności przekazać tak zwanego swojego odmiennego zdania. Albo, bo są takie przypadki i nikt nie jest alfą i omegą i to łatwo rozpoznać i łatwo zobaczyć. Są to jakieś lewe konta, które trolują, które specjalnie są tworzone, bo ktoś nie ma odwagi komuś powiedzieć z imiennego konta, co o nim myśli, to stworzę sobie inny jakiś bełkot i tam będę pompował równo, bo tam mi wolno, bo jestem kozak zza klawiatury przed monitorem, prawda? Bo przecież nikt mnie nie znajdzie, a jeszcze dorobię sobie jakąś tam opowieść, żeby nikt mnie nie zobaczył, kim ja tam jestem. Jedno naprawdę, emocje są zawsze złym doradcą, chyba że mówimy o tych fantastycznych emocjach, które się tworzą właśnie z tradycyjnego golenia, które po prostu nam dają indywidualnie coś fajnego lub wymianą poglądów a propos pasji, czymś, co wnosi coś do naszego do naszej pasji, do naszego życia, do czegokolwiek. Ale złe emocje, a na pewno wyrównywanie rachunków, czy na forum, czy na grupach, czy właśnie w sekcji komentarzy danego youtubera, jest totalnie zbędne, niepotrzebne, nic nie wnosi i po raz enty się pytam, gdzie tu jest we w tym wszystkim tradycyjne golenie. Słucham cię. Musiałem dokończyć. Wiesz co, za długie masz te tyrady swoje. Wyleciało mi z głowy. Przewinuj. To się podpisz albo skrytykuj. Nie, ja następnym razem notesik se tu muszę wziąć i będę pisał. Ja Tak, mam. żeby nikt nie widział. Ja się przygotowałem, ale ja jestem moderator, ja Ale musiałem. nie, ale ja bym chciał odpowiedzieć na twoje pytanie, które 5 minut temu już tam zacząłeś ładnie mówić i mi się to spodobało. Chciałem dopowiedzieć i nie zanotowałem. Słuchajcie, prawda jest taka też, taka obserwacja gdzieś tam z boczku, że faktycznie wpływ osób komentujących na kanały, na forum, na to, co się żyje, to, co się tworzy i tak dalej, jest ogromny. Począwszy od rozdawania banów, po przestawanie, że tak powiem, dodawania nowych odcinków, jest przecież, nie wiem, żeby was nie skłamać, a też nie do końca policzę, ale podejrzewam, że ze 4 kanały są w tym momencie na naszym polskim YouTubie, gdzie kiedyś filmy goleniowe były, pokazywały się, może nawet 6 bym teraz powiedział tak szybko przypominając, a w tym momencie filmy nowe nie są dodawane. Jest kilka kanałów, które też właśnie w duchu tradycyjnego golenia były prowadzone, a w tym momencie traktują zupełnie o czym innym. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że ta cała otoczka, jak chodzi o te osoby, które gdzieś tam to tło tworzyły, po prostu gdzieś tam może presja, może właśnie gdzieś te komentarze, to wszystko miało na to wpływ, że te osoby po prostu stwierdziły dość. Stwierdziły dość, ja się z tego chcę wymiksować. Dobrze wiemy, że kilka kanałów się po prostu zlikwidowało, zostało usunięte.
Dlaczego? No bo jak ktoś dostał maila, jeden, drugi, trzeci, czwarty, ktoś, tak jak tu Rafał doskonale to powiedział, człowiek, który tworzył te treści i wydawało mu się, że robi to dobrze, został, że tak powiem, wyjaśniony w sposób prosty mówiąc, no to po prostu stwierdził, sorry, to nie mój poziom, skasował kanał. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Pewnie wiele osób. Dlatego nie ma chętnych, widząc właśnie w jakim gronie to wszystko się tworzy, nie ma nowych chętnych, żeby się taką wiedzą podzielić. Nawet mając właśnie doświadczenie. Osoby odchodzą z forum, zamykają kanały, przestają udostępniać filmy, przestają się dzielić tą wiedzą. To jest to, co ty, Rafał, mówiłeś na początku i się kilka razy przewijało przez po prostu nie. Środowisko tak potrafi wpłynąć, tak potrafi wywrzeć jakąś presję, ja to tak odbieram, że po prostu ludzie się z tego towarzystwa wymiksują. Bo te bunkry, które ze sobą gdzieś tam rywalizują, bo te spółdzielnie, które gdzieś tam, sekty, jak ty to powiedziałeś dosadnie wręcz, ze sobą rywalizują, ale ja się pytam o co? Dokładnie. O co? O 30 wyświetleń, jak chodzi o YouTube? Jako wyścig szczurów, w którym notabene udostępniając nowe treści na YouTubie uczestniczymy? Czy o nowego klienta do jednego, drugiego, trzeciego, piątego sklepu? No nie. Panowie, to jest tak niska nisza, jak chodzi o, tak mała nisza, jak chodzi o tradycyjne golenie, że no sorry, ale to nie tędy droga. Tu nie można mówić, że się łączy, dzieląc, tylko tu trzeba tu trzeba po prostu wziąć jakiś wspólnym frontem wszyscy w jedną stronę, bo inaczej, za przeproszeniem, gówno z tego będzie. Powiem wprost. Dzisiaj mówimy wprost. Były wystawy, w tym roku wystawy nie ma na Look Beauty, coś tam, ta tradycyjnego golenia, którą Rafał z Przemkiem robili. Nie ma. Chcą się podzielić nowościami z rynku tradycyjnego golenia, to już nawet 5 sekund nie będzie na podcaście, bo nie ma co powiedzieć. Seba Abes robił wystawę w zeszłym roku, czy 2 lata to już było, bo już może mi się czas rocznikowo pomieszało, no ale o czym mamy powiedzieć, skoro tej wystawy w tym roku nie ma? A jeśli nawet są jakieś inne przedsięwzięcia zrobione, to trzeba się pocztą pantoflową dowiedzieć, bo nikt, kurka siwa, nie jest w stanie powiedzieć, ej chłopaki, kurwa, robimy coś, proszę bardzo, przepraszam, tak, niepotrzebnie. Robimy coś, chodźcie, weźmy, zróbmy albo nie róbmy, nie? Nie, bo znowu ten bunkier rzuca kamieniami w ten drugi bunkier, no i tak to się toczy, no. To jak ma być dobrze, jak ma być do przodu idziemy, tak? No nie pójdziemy, bo wszyscy stoją w tych samych miejscach, w tym samym bunkrze, no. No dokładnie. Ja nie rozumiem jednego, słuchaj. Bo można kogoś nie lubić. To przecież to jest naturalna rzecz. Po prostu mi nie po drodze z chłopem i nie będziemy z kolegami. Tylko po co tworzyć jakąś chorą narrację? To, co wspomniałeś. Przemek kupę lat robił przecież tą wystawę i bezdyskusyjnie jest to niesamowity wpływ, że komuś się chce i tak dalej. Razem z Rafałem, nie? Tam Że kupę osób propaguje przeżyli. tradycyjne golenie. Ludzie mogą przyjść, popatrzeć, poglądać, nie wiem, cokolwiek. Po prostu Dokładnie. z tego, co pamiętam, Rafał Dobrzyniecki zrobił też Ostrze.com. No razem to robili, do tego jeszcze był Sebastian Chłop od ma- Brzytw. Chłop ma największą kolekcję maszynek, jaka w ogóle istnieje w Polsce, w jakimkolwiek zaciszu domowym, W jednym czy miejscu. niedomowym. I to jest też bezdyskusyjne. I jakiejkolwiek kwestii by nie złapać, czy właśnie mówimy o osobie, czy mówimy o firmie polskiej, bo mówimy o naszym podwórku. Czyli jeden robi mydła, drugi robi wystawy, trzeci kolekcjonuje i dzieli się swoją wiedzą, swoją jakością, pieniędzmi, energią, nie wiem, czymkolwiek to sporządził.
czwarty robi mniejszą wystawę, piąty robi aftershave'y, czwarty robi, nie wiem, prowadzi jakimś tam barbershop znany, jeden, drugi, czwarty, piąty, dziesiąty. To jest mało istotne. Każdy z tych osób w mniejszym, a szósty robi kanał YouTube'owy i sobie kręci po swojemu to YouTube i propaguje swój świat tradycyjnego golenia. I powiem szczerze, każdy z tych osób ma niesamowity wpływ i wkład w tradycyjne golenie. Każda z tych osób propaguje tradycyjne golenie. I nie muszą się wszyscy lubić, kochać i tak dalej. Ale nie okopujmy się, ja was proszę, ludzie, i nie twórzmy narracji, że ten wróg, ten wróg, ten wróg, a ten nie wróg, tylko dlatego, że ktoś ma prywatne jakieś animozy i emocje do danej osoby, bo co to wnosi, ja się pytam, do tradycyjnego golenia oprócz destrukcji? No nic. Kolejna kwestia, najważniejsza. Większe spustoszenie niż dana osoba, której nie lubimy, robi, nie wiem, plastik, który ktoś próbuje przemycić tylnymi drzwiami, twierdząc, że to też jest tradycyjne golenie, bo przecież co, no, najzwyczajniej w świecie przecież to jest golenie na mokro. Jak to mówią Amerykanie. Czy tam wet shaving i jest świetnie. Nie wiem, powiem szczerze, absolutną masę znam ludzi, jeżeli chodzi o społeczność tradycyjnego golenia i skrajnie pojedyncze osoby mają problem z definicją tradycyjnego golenia. No dla większości tradycyjne golenie brzytwa, szawetka, maszynka, gdzie sercem bijącym jest żyletka, kropka. Wiesz, i pchanie takiej narracji, że systemówka, połączymy ją z mydełkiem, pomachamy sobie tym plastikiem po twarzy, jeszcze znajdziemy datę, kiedy się stworzyła i to też będzie tradycyjne golenie. No. Nie z mydełkiem. Z pianką. żelem. A, przepraszam, z żelem. Z żelem do golenia, co barberzy stosują. Takie przeźroczyste G nad buzię. Więc powiem ci szczerze, to jest większy problem i większa destrukcja i większe moje niezrozumienie totalne. Każdy, kto śledzi mój kanał, widzi, jakie mam zdanie na temat tych systemówek porąbanych i niech to sobie jest. To jest nowoczesny sposób golenia. To jest sposób golenia, który może niektórzy lubią. Może komuś tradycyjne golenie nie pasuje. Przecież ja nie jestem jakimś psychopatą, żeby z siekierą stać nad każdym i gol się tradycyjnie, bo ci łapy poucinam. Nie o to chodzi. To jest jak ze sportem, to jest jak z każdą inną pasją. Albo w to chodzisz ty, dobrowolnie, indywidualnie, albo w ogóle nie ma tematu i wybierz swoją drogę. Idź sobie swoją drogą, tylko ja was proszę, nie mieszajmy tradycyjnego golenia z jakimś badziewiem plastikowym, czy jakimiś puszkami z piankami, bo to jest jakaś paranoja z tego wychodzi. I powiem szczerze, osoba, która tworzy coś dla tradycyjnego golenia bezdyskusyjnie od wielu lat, jej się chce, i ma zapał, i ma emocje, i w social mediach, i w realnym życiu, jest zła, bo jej nie lubimy, ale za chwilę ktoś robi dywersję na podwórku tradycyjnego golenia i tego nie zauważamy, jest wszystko w porządku. Ja osobiście tego nie rozumiem. Dla mnie definicja tradycyjnego golenia jest oczywista. Nowoczesne golenie też jest obok. My, tradycjonaliści, zrezygnowaliśmy z tego dla jakości, przyjemności, dla wszystkich innych pozytywów, jakie może tradycyjne golenie nam dać. I niech sobie te nowoczesne sposoby golenia, czy elektrykami, czy plastikami, czy innymi puszkami sobie są. Mnie to w ogóle nie interesuje. Tylko to nie jest tradycyjne golenie, ale jeżeli ktoś coś już tworzy dla tradycyjnego golenia, dla społeczności, dla czegokolwiek i może go nawet nie lubimy, czy to jest producent, czy to jest właśnie ktoś ze społeczności znaczący, czy jakikolwiek, to zostaw tego człowieka w spokoju, daj mu robić swoją robotę i wewnętrznie w duchu, nawet jeżeli chłop nam po prostu nie pasuje, cieszmy się, że ma ktoś zapał, energię i że komuś się nadal chce. I tutaj jest to do wszystkich, bo może przyjść taki ferment w tej społeczności naszej kochanej, że za chwilę się już nikomu w ogóle nic nie będzie chciało, bo nam po prostu obrzydnie, tak jak wspominane kanały, tak jak mówiłeś, które już pozamykane, bo przecież jak mam się odbijać co chwilę od ściany i kolejny ping-pong, bo kolejna jakaś fala tego, tamtego, bo to pokazałeś tą firmę, a ty nie miałeś prawa, a tu miałeś, a to nie w tą stronę zrobiłeś, to się po prostu chłopu odechciało jednemu, drugiemu i piątemu odbijać i kopać z koniem, jak to się mówi potocznie. I powiem szczerze, naprawdę nie życzę nam tego. Ale jeżeli się co niektóre grupy nie otrząsną i nie wyjdziemy z tych bunkrów i nie nauczymy się ze sobą rozmawiać
Po prostu rozmawiać, albo się tolerować, ale bez jakichś chorych, niepotrzebnych emocji, to żeby nie było tak, że za chwilę nikt na tym polskim tradycyjnym goleniu nie będzie już nic chciał, wszystko po prostu klęknie, a my będziemy się podniecać, że Portugalia potrafi, Hiszpania potrafi, Chiny potrafią, Ameryka potrafi, Anglia potrafi, Ukraina czy jakakolwiek inna kwestia inna ze wschodu, a my nie mamy nic, bo się wszystkim odechciało w tej atmosferze funkcjonować. No. Po prostu. Zwłaszcza w momencie kiedy powiedzmy nowe osoby w tradycyjnym goleniu się pojawiają jako powiedzmy, nie wiem, firmy, producenci, czy tam osoby chcące uczestniczyć w tej całej zabawie. No a tutaj, że tak powiem, gdzieś od spodu krecią robotę mamy robioną i człowiek jeszcze nikogo nie poznał, jeszcze nikogo nie zdążył słowo zamienić, a już jesteś wpisany na czarną listę, bo co? Bo ostatnie zakupy zrobiłeś nie w tym sklepie, a przedostatnie golenie było nie po myśli poprzedniego, że tak powiem, ideologa, że tak powiem, i tak dalej. Za daleko zabrnęło, za późno już jest, Rafałku, Nie, już kończymy, żeby bo to to już dalej jest temat ciągnąć. wyczerpany. Wyczerpany temat. W każdym bądź razie każdy niech się weźmie za swój ogródek, niech dba o niego tak jak potrafi najlepiej, niech się nie miesza w inne rzeczy. Każdy ma, że tak powiem, możliwość rozmowy, więc na rozmowie zbudujmy coś fajnego. A że tak powiem, osoby, które to się mówi, osoby, które najwięcej mieszają i najwięcej krzyczą, to mam nadzieję, że po prostu też przemyślą i sobie taki malutki, chociaż drobny rachunek sumienia sobie zrobią, bo pewne rzeczy chyba za daleko zaszły. Znaczy, mówię, cały czas powtarzam i powtarzać będę. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy za rękę się trzymali w jednym kręgu Nie, i oczywiście, że uśmiechali się nie. do siebie. Po prostu nie okopujmy się nawzajem, nie oceniajmy drugiej osoby, bo nie idzie tym trendem, który my narzucamy. Nie szufladkujmy ludzi tak dla zabawy i dlatego, bo mamy jakieś zaszłości do danej osoby, danej frakcji, którą sobie stworzyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Bo ja cały czas mówię i od tego zaczęliśmy i na tym skończymy. Gdzie tu jest tradycyjne golenie i w jakim kierunku to wszystko idzie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Kończymy już ten podcast. Ja specjalnie, on będzie przydługi, ale chciałem wylać po prostu to, co mam do powiedzenia, wysłuchać Łukasza, to, co ma do powiedzenia, nie wracać już do tych tematów, bo może nie do końca są zawsze fajne i przyjemne. Czasami prawda boli, a czasami słowa Wiesz co, niektórzy nie chcą słyszeć. to wszystko po prostu już tyle lat trwa, tyle osób, że tak powiem, gdzieś zostało w cudzysłowie zapomnianych, bo przecież całe nasze wtorkowe spotkania temu służą, żeby jakby zachęcać, dyskutować, opiniować pewne zachowania, pewne rzeczy, pewne produkty. Przecież tam cały czas się spotykamy i to są osoby, które, że tak powiem, ja nie wiem, to jeszcze z tych właśnie starych podziałów, nie? Brzytwa, golarze, to takie mocno polityczne tematy jakieś tam weszły. Czasami to już mówię. To jest dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. No nie, ja po prostu stwierdzam, a to są osoby, które naprawdę wiedzę, doświadczenie potężne mają, jak chodzi o tradycyjne golenie. To są osoby, którym się chciało w tamtym momencie być, uczestniczyć, no ale w tym momencie nie mając możliwości, że tak powiem, gdziekolwiek indziej się udzielać, no to cóż. No i to jest to, o czym mówię. Gdzie tu jest to tradycyjne golenie? O. Że wielu ludziom się odechciało, cieszmy się, że komuś się chce, nie kopmy kogoś po kostkach, tylko cieszmy się, a jeżeli nawet jest dla nas obojętny, nielubiany, zostawmy daną osobę, firmę, kogokolwiek w spokoju. I nie mówimy tylko o jednej, żeby mi nikt nie wyskoczył z jakimiś akolitami, bo po prostu padnę ze śmiechu, bo przecież tu nie o to chodzi. Chodzi o całość, o społeczność. Tu chodzi o kompleksowe podejście, bo tu nie chodzi o jedną firmę gdzieś tam w paragrafie 30 zapisaną, bo tak jak już tutaj wspomniałem, nie będę się powtarzał,
Tu chodzi o pewien zakres pewnych zachowań, które no, dobrnęły do jakiejś ściany, moim zdaniem, totalnie zbędnej i niepotrzebnej totalnie, bo pewne emocje się tworzą tak absurdalne, że jak czasami patrzę, to ja nie wierzę. Słowem końca, Rafałku, ja tylko jedno zdanie i dla mnie koniec. Pamiętajcie, że my robimy to dla was, a wy jesteście dla nas pewną paliwem, motorem do działania. Jeśli powiedzmy was nie będzie i my będziemy widzieć, że nie ma dla kogo tego robić, no to albo będziemy to robić, albo nie będziemy robić, tak? To jest normalne, to normalna kolej rzeczy. Natomiast chcąc propagować tradycyjne golenie, obojętnie z drugiej strony patrząc, obojętnie czy dane osoby będą, czy nie, to my i to tak dalej będziemy robić, bo na razie taką mamy pasję, taką mamy wenę twórczą, tak będziemy dalej, że tak powiem, sobie funkcjonować z większą, mniejszą pomocą waszą i tak dalej. No, normalne ludzkie zachowania. Ja tutaj nie czaruję, nie chcę tu, no nie wiem, nie chcę tutaj wypaść na osobę taką, inną i tak macie mnie już po dziurki w nosie ze złośliwością, ale pamiętajcie, że w każdej uwadze ziarko prawdy może być i to weźcie pod uwagę. Tyle wystarczy. Dla mnie dziękuję za piękny odcinek. Ja jeszcze przekażę, zostawmy politykom politykę. Tam jest miejsce na takie beznadziejne sytuacje, jaką polityka wnosi do życia. Zostawmy w złym wydaniu, bo oczywiście, żeby sobie nikt nie pomyślał, że neguje wszystko, No nie, co nie, nie. polityczne, ale w tych złe emocje. Wiecie co, zakończmy ten podcast fajnie. Idzie lato i czy ktoś Są będzie wakacje. sobie siedział na tarasie, na rybkach, na grzybkach, czy w górach chodził, czy w Egipcie w basenie spijał, czy zwiedzał fajne miejsce fantastyczne i będzie golił się tradycyjnie, mam nadzieję, w każdym miejscu, gdzie go rzuci i w każdym momencie i życzę sobie, żebyśmy już do końca dni nie schodzili z tej jasnej strony mocy. Skupmy się na tradycyjnym goleniu, wyluzujmy trochę, staćmy te emocje niepotrzebnie w kieszeń, zapomnijmy o jakichś zaszłościach, a jeżeli nie, to skupmy się na ważniejszych rzeczach, czyli właśnie na tej naszej pasji. Niech to nie jest jakaś taka nasza absolutnie niepotrzebna kwestia, która kierunkuje tą naszą pasję. Cieszmy się, że mamy te polskie firmy, cieszmy się, że mamy polskie tradycyjne golenie, cieszmy się, że mamy filmy z całego świata i po prostu tym się delektujmy, a animozję wsadźmy pod kamień i tam zostawmy. Dokładnie. Cieszmy się, że mamy dostęp do takich produktów, które nasi dziadkowie tradycyjnie goląc się, bo wtedy z naszej perspektywy czasu to właśnie jest kwintesencja tradycyjnego golenia, nie mieli dostępu do takich rzeczy, nie mieli takiego wyboru, więc cieszmy się, że mamy wybór. Nasze wybory są naszymi wyborami. Cieszmy się, że mamy mniej więcej pieniędzy na to przeznaczyć. W miarę możliwości. Nie zazdrośćmy, że ktoś ma, ktoś nie ma. Po prostu róbmy to po swojemu. Róbmy tak, żeby nam było dobrze. Nie sugerujmy się do końca, że tak i tak. Spróbujmy zrobić to po swojemu. To będzie największa satysfakcja z tego tradycyjnego golenia. Tak jak wielokrotnie i Rafał pokazywał, i ja. Tanie produkty nieraz wystarczą, które nam umożliwiają to tradycyjne golenie. A satysfakcja, która jest w łazience po takim goleniu, jest dużo nieraz większa niż najdroższymi sprzętami z najwyższej półki. Coś czasami nie pyknie. Także Dokładnie. tym optymistycznym akcentem, słuchajcie, miłych wakacji, miłego wypoczynku i do następnego. Dokładnie. Niech wam wakacje będą bardzo bezproblemowe, przyjemne, z uśmiechem na twarzy. Niech wam pogoda jaka się tylko chce stworzy, oby nie te 40 stopni w cieniu. Ale wracając, spędźcie je przyjemnie, fajnie, przyjemnie. My też się pojawimy jeszcze w wakacje z naszym wakacyjnym, już bardziej bardzo skrajnie optymistycznym odcinkiem, także jeszcze was uraczymy. Teraz już u kolegi Łukasza na kanale ten przyjemny odcinek. To, co miało się wylać, się wylało u Snowiego. Ty będziesz bany rozdawał. Ja będę brał na klatę tutaj
tą białą, wiesz, to co się wyleje, co nie Tak. zmienia faktu, że I nie, jeszcze raz, ostatnie zdanie. To nie są jakieś przytyki personalne Nie, do nie, konkretnych nie. osób. Skupmy się na tradycyjnym goleniu. Cieszmy się, że mamy taką grupę, nie inną. Innych po prostu tu na razie osób nie ma, a działajmy wszystko w kierunku, żeby te nowe osoby się pojawiały, chciały i brały czynnie udział w rozwoju naszego całego kramiku, takiego czy innego, w takim, nie innym formie. Tu nie chodzi o piętnowanie, o pranie brudów, tu chodzi o pokazanie po prostu problemu, emocji, które w danym miejscu się niepotrzebnie tworzą, jednym, drugim, trzecim, czy piątym, czy dziesiątym w danej sytuacji. I chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że one są i że są niepotrzebne. Totalnie niepotrzebne. Bo tradycyjne A golenie wilk powinno patrzy. nas łączyć, a nie dzielić. A są sytuacje, że dzieli. I to jest totalnie niepotrzebne. I zróbmy tak, żeby łączyło po prostu, albo żeby przynajmniej nie tworzyło kolejnej wojny polsko-polskiej, bo ona jest totalnie do niczego nam niepotrzebna. Bynajmniej nie w naszej pasji. Nie w naszej pasji. No i jeszcze jedno, co mi teraz przyszło do głowy, słuchajcie, to nie jest wylewanie brudów, to nie jest jakieś takie pranie brudów, czy jakkolwiek by to nie nazwać, tylko po prostu widzę, że trzeba było o tym powiedzieć, dlatego, że chyba osoby, które być może mają podobne zdanie jak my, to po prostu tego jasno, głośno nie mówią, bo tak jak powiedziałem gdzieś w środku odcinku, ta mniejszość krzyczy głośniej niż ta większość siedzi spokojnie. A ten odcinek niech będzie po prostu takim sygnałem, że widzimy, co się dzieje. Dokładnie. Widzimy, co się dzieje. I miejmy swoje Wyłączaj zdanie. już to, bo wystarczy już I dość tych miejmy smutnych, swoje czarnych zdanie, kolorów. Bo nasze tradycyjne golenie jest nasze. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, bo tak będziemy do rana. Dziękujemy za obecność, dziękujemy za kolejny podcast, już kolejny wakacyjny. Widzimy się na naszych kanałach, na forach, na forum. A w ogóle to do łazienki forum, i się golić. na grupach facebookowych, jednych, drugich, trzecich. Zrzeszajmy się, Na cieszmy live'ach. się razem, że jesteśmy i nie róbmy sobie pod górę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Trzymajcie się, papa.